Każdy wyobraża sobie piekło w zupełnie inny sposób. Ten biblijny albo w wersji bardziej hollywoodzkiej, ale dla mnie piekłem jest wizja tego, że jestem blisko czegoś i nie mogę tego dostać. Nieważne, co to by mogło być. I tak trochę było w dzisiejszej opowieści, bo był blok. W bloku mieszkania, w mieszkaniach ludzie, a w jednym z nich było właśnie piekło, bo działy się tam rzeczy przerażające, a ofiary wiedziały, że za ścianą jest wybawienie, tylko że nikt im nie pomógł. Dzisiaj przeniesiemy się do Nowokuźniecka lat 90. i porozmawiamy o jednej z najstraszniejszych rodzin w historii Rosji. Tu Agata i zbrodnia, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Naturalnie, jak zawsze, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, że jesteście ze mną i chciałam Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału oraz do polubienia tego filmu i udostępnienia go oraz skomentowania. To zawsze bardzo mocno mi pomaga. Możecie również wesprzeć mój kanał tu na YouTubie, ewentualnie postawić mi kawę, z której zawsze jestem bardzo zadowolona i to również pozwala rozwijać moje pasje, mój kanał i może z czasem uda mi się robić dla Was więcej odcinków. Dzięki kochani i zaczynamy. Opowiem Wam bajkę o Aleksandrze Spesivciewie. Jeszcze słowem wstępu chcę zaznaczyć, że będzie to bardzo obszerne opracowanie tej sprawy, trochę inne niż większość, jakie są dostępne do tej pory, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Pracowałam nad tym materiałem kilka miesięcy i nie sądziłam, że zbiorę aż tak dużo materiału, ponieważ ogólnie sprawa jest dość, że tak powiem, pobieżnie opracowywana, a zawsze była dla mnie jakąś taką bardzo ważną sprawą, więc zbierałam materiał przez kilka dobrych miesięcy, uzbierałam go mnóstwo i teraz go opracowuję. Dlatego okazało się, że materiał mnie lekko przytłoczył i jest tego tak dużo, że będzie bardzo dużo tego słuchania, więc zapraszam. Większość z Was zapewne zna tę historię o rodzinie kanibali, na temat których krążą niesamowite opowieści. Jednak większość materiałów na ich temat skupia się na kilku najlepiej udokumentowanych zbrodniach. Zwłaszcza nagranie przerażonej dziewczyny, która daje świadectwo tego, co ją spotkało, stojąc u progu swojej śmierci. Ale czy znacie tę opowieść w całości? Zabieram Was do wynaturzonego świata pełnego niezgłębionego zła. Aleksandr Spiesivciew to nazwisko jest synonimem prawdziwego zła. Potworny rozdział w historii Rosji. Ale co go takim uczyniło? Dlaczego popełnił tak straszne zbrodnie, że na samo wspomnienie jego nazwiska ludzie odwracają głowy i nie chcą o tym pamiętać? Zacznijmy od początku. Zanim na świat przyszedł ten wynaturzony potworek, dwoje ludzi musiało się poznać. I nie wiem, jak los do tego dopuścił, ale stało się. Była to Ludmiła Jakowlewna z Piesivciewa, która przyszła na świat 19 kwietnia 1949 roku. Domyślacie się, że była to matka. Druga połówka tego zgniłego jabłka to był Mikołaj Spesivcew. On urodził się w 1948 roku, choć nie ma stuprocentowej pewności. Zanim Sasza przyszedł na świat, była jeszcze Nadia, czyli Nadzieżda. Ona przybyła na świat w 1968 roku, a 2 lata później w pełnej chwale pojawił się on, Aleksander Nikołajewicz Spiesivciew, dokładnie 1 marca 1970 roku. Na pierwszy rzut oka zwyczajna rodzina, jak wiele innych w Nowokuźniecku. Żadne zbytki, ale bieda też nie aż taka jak w wielu innych domach. Ale to za sprawą Mikołaja, który pracował w kopalni. Zawód ciężki, ale poważny. Był jak bohater, przodownik pracy. Ale walił gaz, jak Pan Bóg przykazał. Mam wrażenie, że w Rosji to wręcz honor, jak tankujesz codziennie. Ale takie życie kosztuje nie tylko kasę, ale przede wszystkim spokój rodziny. Ludmiła i Mikołaj nie byli szczęśliwi. To akurat raczej nie będzie zaskoczenie.
Stary nie tylko walił wódę, ale żonę też. Nie oszczędzał przy tym dzieci. Nadia może i nie dostawała tak jak reszta. Niestety od niej brał o wiele więcej, bo kazał jej grzać swoje łóżko, w czasie kiedy Ludmiła spała z małym Saszą. Zapowiada się niezły creep show. Mikołaj był jednak miękki, na szczęście dla Nadii, bo zazwyczaj nie dawał rady i sobie odpuszczał. Ale kiedy czasem mu się udało, wtedy był brutalny. W ogóle jarało go zadawanie bólu i nie wiem, czy miał na to wpływ alkohol, czy po prostu był pojebem. Nadia znosiła wszystko w ciszy. Nigdy nie krzyczała, tylko cicho płakała, leżąc pod swoim spoconym ojcem. Ale ten PDF naprawdę był bezwzględny. Żeby zachować wszystko jak najdłużej w tajemnicy, groził swojej małej córce, którą wykorzystywał, że jeśli piśnie choć słówko, to wyrzuci ją z domu i nie będzie z nimi mieszkała. To jest cios poniżej pasa. Wykorzystać miłość dziecka przeciwko niemu, bo przecież małe dzieci kochają swoich rodziców, nieważne co oni robią. Mikołaj steroryzował cały dom do takiego stopnia, że choć on myślał, że nikt o niczym nie wie, Ludmiła wiedziała doskonale, co dzieje się w jej sypialni między nim a małą Nadią. Ale tak bardzo się bała, że wolała złożyć córkę na ołtarzu cierpienia, niż zmierzyć się z tyranem. A miał niesamowicie ciężką rękę. Napędzany szaleństwem i wódą był zdolny do wszystkiego. W tym przedziale czasowym jest mi nawet szkoda Ludmiły. Nie pisała się na to, nie zasłużyła na takie traktowanie. Praktycznie sama utrzymywała ich trzyosobową rodzinę, bo Mikołaj przebijał wszystko. Nic się nie dokładał zupełnie. Ludmiła pracowała w tamtym czasie jako opiekunka w przedszkolu. O ile dobrze zrozumiałam, jej pensja nie była wielka, więc było bardzo ciężko, ale robiła co mogła. Kilka spostrzegawczych osób zapewne wyłapało, że powiedziałam o trzyosobowej rodzinie. I bardzo słusznie, bo początek męki Nadii zaczął się zanim na świat przyszedł jej młodszy brat. Dokładnie tak. Dobrze słyszycie. Mikołaj gwałcił swoje dziecko jeszcze zanim skończyło 2 latka. I w tym miejscu zakończę tą opowieść, bo już mi nerwy puściły. Nie, no żartuję. Jedziemy dalej, ale to tylko początek. Odcinek będzie obrzydliwy w każdym momencie, więc zanim uciekniecie, to proszę o kciuka w górę, komentarz i przede wszystkim suba na poprawę humoru. Dobra, wróćmy do tego szamba. Aleksandr przyszedł na świat 1 marca 1970 roku. Już to mówiłam, ale robimy wejście smoka. To było dla Ludmiły pewnego rodzaju jakby ucieczka od świata cierpienia. Teraz miała swoje ukochane dziecko, które ona będzie kochać, a ono oddaje jej swoją miłość. Ta dynamika była toksyczna i destrukcyjna od samego początku, ale ona tak na to nie patrzyła. Mąż i tak wolał Nadzieżdę, więc ona też chciała mieć coś dla siebie. Z jakiegoś powodu i nie znalazłam dlaczego. Poród odbył się w mieszkaniu Spesivcewów, a zważywszy, że akt urodzenia chłopca został wystawiony dopiero 2 lata po jego rzeczywistych narodzinach, mógł świadczyć o tym, że był pewnego rodzaju tajemnicą. Ale nie będę się domyślać, głowa i tak eksplodowała mi już kilka razy, od kiedy zaczęłam opowiadać. Niemniej jednak był ewidentnie ukrywany przed światem i nie wiadomo, co tam się działo w tym czasie, choć można się domyślać. Mały Saszka na każdym kroku widział, jak ojciec przewraca się o wszystko, co leżało na podłodze. Leje matkę i słyszy płacz siostry. Choć tego nie rozumiał, chłonął przemoc. W 1974 roku Spesivciewowie przeprowadzili się do nowego mieszkania przy prospekcie Pionierskim 53. W tym nowym miejscu rodzina była już oficjalnie rozpoznawana jako czteroosobowa. Ich męka trwała wiele lat, ale Mikołaj zrobił im przysługę, bo pewnego dnia, nawalony jak szpadel, zrobił wielką awanturę. Zdemolował mieszkanie, trzasnął drzwiami i poszedł, nie powiem gdzie. Szkody zostały już jednak zrobione. Nie znalazłam żadnej jasnej informacji, ile trwał ten koszmar. Raz, że Aleksandr miał lat 15, kiedy Mikołaj odszedł, raz, że około 13. Przyjmijmy więc, że był nastolatkiem. Rodzina została w końcu sama. Nareszcie mogli odetchnąć z ulgą, że tyran zniknął, ale nie byli już zdolni do normalnego życia. Przede wszystkim lata przyglądania się przemocy wobec matki i siostry stworzyły w głowie Saszy obraz kobiet,
jedynie jako mięsa do zaspokajania jego potrzeb i zachcianek. Plus matka, która postawiła go w centrum świata, aby wynagrodzić mu przemoc ze strony ojca, też pokazały mu, że jego wizja świata jest słuszna, bo był rozpuszczony jak dziadowski bicz. A Ludmiła uważała, że wszystko, co robi Saszka, jest wręcz święte. Do 12 roku życia spała z nim w jednym łóżku i Bóg jeden wie, co działo się pod kołdrą tych dwojga. Jestem w stanie uwierzyć, że niecne rzeczy, bo ich relacja była chora pod każdym względem. Aleksandr był bardzo chorowitym dzieckiem, co również Ludmiła stawiała jako wyjaśnienie, dlaczego z nim sypia, bo przecież musiała się nim opiekować. Długo moczył się w nocy. Zły znak, wiecie, triada McDonalda, ale rzeczywiście miał sporo problemów ze zdrowiem. Cierpiał na bóle i zawroty głowy, miał słaby wzrok i ogólnie był lichutkim dzieciakiem. W jednym ze źródeł przeczytałam, że prawdopodobnie już w tak młodym wieku miał problemy z ciśnieniem, bo często krwawił z nosa. No i właśnie jego stan zdrowia napędzał obsesję Ludmiły na punkcie syna. Z całych sił starała się chronić go przed, jak to mówiła, złymi ludźmi, czyli w sumie przed każdym, bo dla niej wszyscy byli źli. Skutkiem czego była totalna izolacja. W takim inkubatorze dojrzewało zło niebotycznych rozmiarów. Ale jak to bywa w życiu, dzieciak kiedyś musiał iść do szkoły i mimo lichego zdrowia poszedł. Nie był ulubieńcem tłumów. Dziwne metody wychowawcze zrobiły swoje. W grupie kompletnie sobie nie radził. Odstawał pod każdym względem. Nie dość, że słabo się uczył, to nikt go nie lubił. Zgodnie z tym, co zrozumiałam, nie chodzi o to, że był ofiarą jakiegoś prześladowania. Najzwyczajniej w świecie był pomijany, bo albo go nie było w szkole, albo był chory, albo sam się izolował. W teorii wyglądał na spokojnego samotnika, ale jak tylko pojawiał się na pewniejszym gruncie, wychodził z niego niezły awanturnik. Od najmłodszych lat urządzał epickie awantury, jak tylko coś było nie po jego myśli. I tu sama pokuszę się o pewną myśl. Moim zdaniem wynikało to z faktu, że bycie rozpieszczonym dzieciorem robi swoje. Ludmiła nigdy niczego mu nie odmawiała. A jak w jakiejś sytuacji było coś nie tak, jak on chciał, to się wściekał. Pewnie byłoby to do okiełznania, gdyby matka miała kontrolę nad nim. Ale cóż, teraz już za późno. Matka, która w swoim mniemaniu próbowała wynagrodzić synowi gehennę czterech ścian, po części zgotowała piekło dla innych, którzy mieli stanąć na drodze Saszki w przyszłości. Dobra, wracamy do faktów. Aleksandr był bardzo kreatywny w swoich wybrykach. Nie ciągnął koleżanek za warkocze, czy nie podstawiał nóg kolegom. Miał rozmach. On stawiał na ilość i jakość. Kilka raportów ze szkoły mówiło o tym, że miał duszę artysty, bo przyłapano go z pędzlem i farbą, jak walił graffiti na ścianie. Leciały też takie superhity jak swastyki i cytaty z Hitlera, ale nie ograniczał się tylko do szkolnych korytarzy. Ogólnie wandal to z niego był niezły. Niszczył klatki schodowe w okolicznych blokach, podpalał przyciski w windzie w swoim wieżowcu. Nie muszę mówić, że nie był ulubieńcem sąsiadów. Dlatego pewnego dnia miarka się przebrała i delegacja najbardziej wyszczekanych sąsiadek stanęła u progów Spysiwciewów. Naturalnie doszło do potężnej awantury, bo Ludmiła kompletnie nie przyjmowała do wiadomości, że jej syn zawinił w czymkolwiek. I takie akcje odbywały się regularnie co jakiś czas. Latami ludzie liczyli na to, że Ludmiła w końcu otworzy oczy, ale nic takiego nie nastąpiło. Dlatego po prostu, nie mając już siły na odwieczny konflikt, w końcu przestali. Omijali Spesivcewów szerokim łukiem, którzy coraz bardziej zamykali się w swoim świecie, gdzie granicą były drzwi ich mieszkania pod numerem 357. Za nimi był ich świat i nikt do niego nie miał prawa wstąpić, chyba że oni na to pozwolili. A Saszka rósł na coraz większego chuligana. Ewoluował. Od wandalizmu przeszedł do kradzieży. Najpierw drobne przedmioty, głównie pocztę sąsiadów, ale później przerzucił się na rowery okolicznych dzieciaków. Choć było ciężko,
Aleksandr skończył szkołę około 1988 roku. W tym czasie jego matka znalazła nową pracę jako asystentka w kancelarii adwokackiej. I tu przychodzimy do jednego z najczęściej poruszanych wątków tej sprawy, czyli do przeglądania akt przez Aleksandra. Jeśli nie znacie tej historii, to wyjaśnię, o co chodzi. Zgodnie z wieloma informacjami powtarzanymi zwłaszcza w zachodnich przekazach, Ludmiła Spiesiwcew przynosiła do domu akta najcięższych spraw, nad którymi pracowała jej kancelaria. Mówię tu o naprawdę strasznych morderstwach. Okaleczone ciała, odcięte głowy. No, mielonka. Miała to robić na prośbę, czy nawet żądanie Saszy, który uwielbiał takie akcje. Taki trochę rotten.com zanim powstał. A mamusia robiła wszystko dla synusia i to robiła bez mrugnięcia okiem. Tylko że ja oparłam się całkowicie, no prawie całkowicie, na rosyjskich źródłach. Kompletnie nie sugeruję się tym, co wiemy do tej pory. Mam nadzieję, że moja interpretacja i przede wszystkim tłumaczenie nie zmylą nikogo, a zwłaszcza mnie. No dobra, to jak było z tymi dokumentami? Czy rzeczywiście marszczył Freda przy zdjęciach martwych ciał? Nie wiadomo. W książce Jacques'a Bouvala pod tytułem Der Kannibale Clan, na którym między innymi się opierałam, poruszany jest ten wątek, ale nie ma informacji, które jednoznacznie potwierdziłyby tę właśnie wersję. Inne źródła również nie mówią wprost, że takie praktyki miały miejsce. Kancelaria, w której Ludmiła pracowała, nigdy nie zgłosiła przypadku zaginięcia akt. Sami zainteresowani też ani nie zaprzeczyli, ani nie przyznali, że coś takiego robili. Generalnie ja nie znalazłam nic, co wyjaśniałoby, skąd taki wątek w ogóle się pojawił. Ale podaję go, bo bardzo mocno zrósł się ze sprawą. Choć w sumie ja jakoś tak jestem w stanie uwierzyć, że ten Dream Team robił akurat takie rzeczy. Życie Spiesiewcewów, mimo zawirowań na zewnątrz, szło do przodu. Pamiętacie jeszcze siostrę Aleksandra, Nadię? Ona też nie zrobiła wielkiej kariery akademickiej, bo mając zaledwie 14 lat rzuciła szkołę i poszła do roboty. Co robiła początkowo, nie wiem. Pewnie jakieś ogólne prace fizyczne, ale w pewnym momencie koneksje Ludmiły, która po zmianie pracy weszła trochę wyżej na szczeble drabiny społecznej, pozwoliły jej zahaczyć się w sądzie jako sekretarka. Ale dziewczyna poszła ścieżką, jaką wyznaczyła jej trauma, czyli w seks. Nawiązywała liczne romanse ze starszymi kolegami sprawcy, a im wyższe stanowisko miał, tym chętniej wpadała w jego ramiona. Nie do końca wiem, po co to robiła. Czy to była jej własna potrzeba, bo w sumie z tego co zrozumiałam, nie osiągnęła niczego sypiając z każdym. Ani awansu, ani kasy, więc nie wiem, ale znana była z tego, że spełniała najdziwniejsze fantazje tych mężczyzn, a napędzani alkoholem żądali dziwacznych rzeczy, na które się zgadzała. Po co o tym wspominam? Żeby pokazać, jak zepsuta i skrzywdzona ta rodzina była. Wróćmy jeszcze na chwilę do czasów szkolnych Saszy. Jak wspomniałam, był raczej wycofanym dzieckiem i kiedy nie odwalał głupot, był postrzegany jako spokojny i zwykły chłopak. Nie uczył się dobrze, ale jedno było godne uwagi. Jego zdolności manualne. Nauczyciel techniki zawsze nie mógł wyjść z podziwu, jak świetnie radził sobie z narzędziami. A w czasach ZSRR robotnicy byli solą ziemi, więc mimo potknięć wróżono mu dobrą przyszłość. Tylko że on obrał już drogę w innym kierunku. Jego pociąg do kradzieży objawiał się również w szkole, bo przyłapano go kilka razy na tym, jak wynosił sprzęt z pracowni technicznej. Kilka razy przymykano oko, aż mieli tego dosyć i postanowiono wysłać go do szkoły z poprawczakiem. Ale wtedy oczywiście pojawiła się Ludmiła i rwała szaty na sobie, żeby ocalić ukochanego Saszkę. I co? I w tej wojnie wygrał ten, co głośniej krzyczał, czyli Spesiwciowa. Z tym, że tak jak mówiłam, nie kontynuował długo nauki. Skończył, co miał skończyć i poszedł w swoją stronę. Majsterkowanie opłaciło się, bo załapał się do pracy jako serwisant sprzętu AGD w niewielkim zakładzie. Tylko że w głębi duszy czuł, że kariera rzemieślnika nie jest mu pisana. I rzucił się w wir drobnych kradzieży, które nadal uchodziły mu na sucho. Aż do czasu, bo został przyłapany na kradzieży pieniędzy.
Chyba z zakładu, w którym pracował, o ile dobrze zrozumiałam. No, nie była to wielka kwota, ale wiecie jak to jest. Grosz do grosza będzie kokosza. No i doigrał się, bo choć poprzednie wybryki nie zaprowadziły go przed sąd, to jednak ślad o nich widniał w jego papierach i wtedy stwierdzono, że to przypadek beznadziejny. I postawiono poważny zarzut. Został aresztowany, oskarżony i miał wylądować w pudle. Tyle, że Aleksandr bał się i podczas ogłaszania wyroku wpadł w szał i zaczął walić łbem o ścianę, wrzeszcząc, że nie chce iść do więzienia. No debil, normalny tak by przecież nie zrobił. Więc Aleksandr Spysiwcew trafił pierwszy raz do psychiatry. Był 1988 rok. Został wysłany na badanie sądowo-psychiatryczne do obwodowego szpitala psychiatrycznego w Kemerowie. Stwierdzono, że jest chory na schizofrenię i uznano za niepoczytalnego, czyli niezdolnego do bycia skazanym za swoje przestępstwa. Zawsze twierdził, że on niczego nie ukradł. On tylko chodził z chłopakami, żeby nie uważali go za słabego i żeby go nie bili. Generalnie, jak nigdy przedtem, otworzył się podczas badania. To z niego wiemy, że Sasza miał bardzo niską samoocenę. Warunkował swoje samopoczucie od tego, jak inni na niego patrzyli. A że każdy nim gardził, to on miał coraz większego doła. Ogólnie czuł się jak lalka, którą kierują inni. Najpierw ojciec przez przemoc, później matka, która chciała go chronić przed światem, a potem koledzy, którzy zmuszali go do robienia złych rzeczy. A to wszystko tak źle na niego wpływało, że wielokrotnie myślał o harakiri. Ogólnie czuł się wykończony przez gonitwę myśli, jaką miał w głowie. Nie potrafił skupić się na niczym, na tyle, że nawet jak sam mówił, nie był w stanie oglądać telewizji. Ciągle czuł się gorszy od innych i nie umiał sobie z tym poradzić. Miał nawet trudności z czytaniem i pisaniem, bo czuł, jakby ktoś inny siedział w jego głowie i przejmował go od wewnątrz. Ale mimo tych kłopotów pisał wiersze pełne bólu i samotności. Psychiatra długo to wszystko analizował i uznał, że Spysiwcew cierpiał na przewlekłą chorobę psychiczną w postaci schizofrenii, co potwierdzało występowanie zaburzeń afektywnych i zaburzeń myślenia charakterystycznych dla tej choroby. Do tego wszystkiego miał autyzm, zaburzenia społeczno-zawodowe i niedostosowanie. Dobra, to było trudne, ale tak właśnie brzmiała diagnoza, jaką postawiono mu w 1988 roku. Jest to jednak bardzo ważna część tej opowieści, więc zostańmy trochę w tym miejscu. Lekarze, którzy mieli z nim do czynienia, naprawdę mieli pełne ręce roboty. Próbowano sprawdzić, co takiego sprawiło, że Sasza znalazł się w takim ciężkim punkcie. Czy to wrodzona choroba, czy może miało na niego wpływ otoczenie, i zdecydowanie rodzina Spysiwciew nie pomogła. To, co tam się działo, doprowadziło go na skraj przepaści. Więc miotał się między dezorientacją a poczuciem, że ktoś go kontroluje, że jest zabawką w czyichś rękach. Ale tu powstaje pytanie: czy jeśli w tym momencie, jako osiemnastolatek, trafiłby do zwykłego zakładu psychiatrycznego i leczony byłby pod kątem schizofrenii, to wszystko potoczyłoby się inaczej? Czy rozłąka z despotyczną i zaborczą matką pomogłaby? Przecież te sterylne warunki, jakie mu stworzyła, napędzały jego szaleństwo. Nie dowiemy się jednak tego, ponieważ tak się nie stało i w sumie nie było już odwrotu od tego, co miało nastąpić. Oddział, na który trafił, kompletnie nie był przystosowany do jego potrzeb terapeutycznych. Była to pewnego rodzaju przechowalnia indywiduów, w której również się nie odnalazł. Szybko popadł w konflikt z innymi pacjentami i jedyny sposób, w jaki potrafił zareagować, czyli przemoc, stały się codziennością dla wszystkich w jego otoczeniu. Spędził tam kilka miesięcy, dokładnie od października 1988 roku do marca 1989. Ale nie został od tak wypuszczony. Wydzidował ze szpitala i uciekł z powrotem do mamusi. Ale w sumie to nikt za nim nie pobiegł, żeby go zabrać na oddział. Założę się, że kiedy wychodził, ludzie odpalili szampana i konfetti.
Aleksandr wrócił do swojej bezpiecznej przystani, mieszkania pod numerem 357, gdzie tworzył swój hermetyczny świat z Ludmiłą. Ale to, co im dawało komfort, wykańczało Nadię, która ulepiona była jednak z innej gliny. Ona miała znajomych i licznych kochanków, a pustelnia ich mieszkania za bardzo ją przytłaczała. Wśród sąsiadów była Spesivcew. Nieważne, że ona nie wszczynała awantur, i tak była napiętnowana. Opuściła więc brata i matkę i zaczęła swoją drogę, choć nie odcięła się całkowicie. Ale czy Ludmiła płakała, że córka wyszła z domu? No nie. Teraz była tylko ona i jej ukochany Saszka. Jupi! Nareszcie. No, też nie, bo oto na scenie pojawiła się ona, młoda i urodziwa Żenia Guselnikowa. Był rok 1991. Sasza miał 21 lat, a Żenia zaledwie 16. Potencjalny scenariusz na bajkę Disneya. On samotny, niezrozumiany przez świat, zamknięty w swojej skorupie. Ona wesoła, otwarta, dopiero zaczynają swoje życie. Para dziwna, ale jakimś cudem zwróciła uwagę na tego chłopaka. Gdzie się poznali? Niestety nie wiem, ale zaczęło się bardzo niewinnie, wręcz uroczo. Aleksandr zabierał żenię na spacery, dawał jej kwiaty, pisał jej wiersze miłosne. Nawet sąsiedzi zauważyli zmianę w jego zachowaniu. Jakby się wyciszył, nikomu nie dokuczał, bo całą swoją uwagę skupiał na dziewczynie. Nawet Ludmiła była zadowolona z tej partii. Podobno czasem pozwalała parze pobyć samym w mieszkaniu, jej świątyni, i wychodziła na długie spacery. To się nazywa wspierająca matka. Ale historia stara jak świat. Było miło, ale się skończyło. Nie ma informacji na temat tego, że ich związek powoli się psuł. Wręcz odwrotnie. To wyglądało tak, jakby tęczę i watę cukrową nagle szlak trafił pewnego dnia i Sasza pokazał swoje prawdziwe ja. Spuścił w ciry Żeni tak mocno, że wylądowała w szpitalu. A kiedy pojawił się w jej sali szpitalnej, każdy pewnie myślał, że będzie przepraszał. A tu lipa. Sasza miał misję. Dobić dziewczynę. Od progu rzucił się na nią z pięściami. Dzięki Bogu powstrzymała go pielęgniarka i w asyście lekarza. I co, zerwali ze sobą? W sumie to nie wiem. Ja bym zakładała, że to był koniec tematu. Ale niestety nie, bo Żenia po wyjściu ze szpitala postanowiła pójść do Spesivciewa do mieszkania. Może licząc, że się pogodzą albo zamknąć ten rozdział. Ale on nie chciał rozmawiać. On chciał mordować. Jego jeszcze niedawna miłość, promyk słońca, muza, stała się pierwszą ofiarą Aleksandra. Oprzeć się z nią potwornie, ale w sumie chyba na niej przekonał się, co sprawia mu największą przyjemność, bo później powtarzał ten schemat. Żenia po wejściu do mieszkania podpisała wyrok swojej śmierci. Sasza pobił ją i związał. Potem przez miesiąc torturował ją niemiłosiernie. Gasił na niej papierosy, bił i głodził. Ciął jej skórę nożem i zawsze starał się, aby była przy tym przytomna. Jej przerażające krzyki przelewały się przez korytarz klatki schodowej. Co prawda zagłuszała go ciągła głośna muzyka dobiegająca z jego mieszkania, ale mimo to słychać było jej wrzask. Lata terroryzowania sąsiadów zrobiły swoje, bo w sumie nikt nie odważył się odezwać czy wezwać pomocy. Jednak ktoś się w końcu zlitował i zadzwonił, a milicja pojawiła się przed drzwiami Spiesywciewa. Ale oczekiwali pewnie jakiejś burdy, mordobicia, ale nie tego, co zastali. W mieszkaniu syf, na podłodze pełno śmieci i szmat, a na stercie wszystkiego, co tylko było, leżał typ nawalony jak szpadel. No i w sumie widok dość powszechny, o zgrozo. Ale to, co zszokowało milicjantów, to to, co znaleźli na kanapie. Na boku leżało ciało dziewczyny, wysuszone jak jakaś mumia, zwinięte w pozycji embrionalnej. Całe ciało pokryte bliznami i wrzodami. Myślano, że to jakieś małe dziecko. No to przecież była 16-letnia Żenia, tylko że martwa. Miała na sobie tylko skrawki cienkiego materiału, praktycznie niczego nie zakrywające. Sekcja zwłok wykazała ogrom masakry. Była pobita. Wiele kości było połamanych.
Ropiące rany w miejscach, gdzie przypalał ją i ciął nożem, spowodowały ogólny stan zapalny. A że jej nie karmił, ciało poddało się w końcu. Była również wielokrotnie brutalnie wykorzystana seksualnie. Kiedy go wyprowadzano, nie wykazywał skruchy czy strachu. On w sumie twierdził, że to nie on jest odpowiedzialny za jej śmierć. Nie wyparł się, że ją zabił, ale nie uważał, że powinien czuć odpowiedzialność za jej śmierć. I to jest bardzo ciekawe. W swojej głowie tłumaczył sobie to tak. To wy nie wezwaliście milicji. To wasza wina. Kiedy krzyczała, nie pomogliście jej. Kiedy była gwałcona, też nikt nie przyszedł, żeby jej pomóc, więc to wina sąsiadów i jej rodziców, że jej nie znaleźli wcześniej. Kropka. To było niesamowite, ale on w to naprawdę wierzył i nie cofnął się nawet o milimetr w każdym momencie śledztwa i późniejszego postępowania przed sądem. Naturalnie, że został zatrzymany i oskarżony o torturowanie i zamordowanie Żeni, tylko że sekcja zwłok określiła przyczynę śmierci jako stan septyczny i zakażenie krwi. Dlatego jego zarzuty zredukowano do porzucenia w niebezpieczeństwie. Ale tak jak wspomniałam już wcześniej, on nadal zaprzeczał, że miał coś wspólnego ze śmiercią swojej dziewczyny. Nawet zmienił trochę wersję i powiedział, że dziewczyna dotarła do niego już ranna. Powiedział, że wcale jej nie groził. Była tak chora, że nie chciała nic jeść. Ale Spesivcev sam tego nie wymyślił. Jego siostra Nadia wszystko zaplanowała. Była biegła w procedurach sądowych i zawiłościach prawa. W końcu obcowała na najwyższych szczeblach Nowokuźniecka. Więc zaplanowała całą wersję tak, żeby wszystko pasowało mimo dowodów. A Ludmiła, jak zawsze, zaciekle broniła swojego najukochańszego chłopca. Podobno rzucała nawet kamieniami w okna prokuratury i odgrażała się. Ale jazda. Koniec końców znowu uniknął więzienia. Trafił za to ponownie do zakładu psychiatrycznego w 1993 roku. Los Żeni był niesamowicie smutny. Abstrahując od tego, że Aleksandr miał dobre plecy, wybronienie go nie było trudne, bo nikt nawet nie przejął się tą biedną dziewczyną. Jej rodzice byli alkoholikami, którzy nawet jej nie szukali, gdy Sasza ją przytrzymywał. Sąsiedzi ją olali, a na koniec milicja dała dupy, bo w trakcie procesu okazało się, że akta jej sprawy w większości zaginęły i nie bardzo było na czym oprzeć oskarżenia. Padła ofiarą tyle razy, mając zaledwie 16 lat. Strasznie smutne. Nasz Ancymon trafił zgodnie z wyrokiem sądu do szpitala psychiatrycznego dla podsądnych w Orle. Plugawe miejsce. Znany było z bardzo ciężkich warunków i brutalnego traktowania pacjentów. Ale kij ma dwa końce, bo osadzeni nie pozostawali dłużni. Dochodziło tam do wielu buntów i napaści na pracowników tego przybytku. Istne szaleństwo. Aleksandr radził sobie jako tako, ciągle faszerowany dużymi dawkami leków. I tu wspomnę o totalnie absurdalnej sytuacji, ale cała ta sprawa jest powalona, więc czemu miałabym to minąć? Czy to łączyło się z jego późniejszą działalnością? Hm, no nie, chociaż może w jednym punkcie. Posłuchacie później. Ale była tak głupia, że muszę o tym wspomnieć. Plus w pewnym sensie potwierdzało, że inni mieli na niego olbrzymi wpływ. Mianowicie rzekomo za namową innych pacjentów Sasza wszczepił sobie metalową kulkę wsiurdaka, tak żeby być dokładną pod skórę. A po co? Ano podobno, żeby odczuwać więcej przyjemności podczas spółkowania. Tak przynajmniej tłumaczył lekarzowi. No bo trafił do lekarza, ponieważ Johnson zaropiał cały i prawie odpadł. No debil. Okej, każdy ma jakiegoś bzika, nie oceniam, ale on cały był jednym wielkim dziwactwem, więc w szerokim obrazku kolejny dowód, że był powalony. Więc kulka opuściła napleta, a Sasza opuścił szpital. Nie ma jednej konkretnej wersji, jak to się stało, że wyszedł na wolność. Nie dostał określonego wyroku, jak długo ma przebywać w zamknięciu, więc w sumie wszystko było możliwe. Ale rok to zdecydowanie za krótko, moim zdaniem, żeby w ogóle brać pod uwagę, że nagle ozdrowiał i może wrócić do społeczeństwa. Ale tak dokładnie się stało. No i
Tu mamy dwie dominujące wersje, w jakich okolicznościach wyszedł na wolność. Był rok 1994. Tu jeszcze wszystko jest spójne, ale później jedna mówi, że Spesivcev został po prostu wypuszczony z orłowskiego szpitala i wrócił do Nowokuźniecka, ale informacje o tym trafiły do miejscowego komisariatu milicji. Oni mieli go monitorować, ale zgodnie z papierami nadal był pacjentem szpitala, choć fizycznie tam nie przebywał. Podobno chodziło o łapówki, wyłudzenia kasy na utrzymanie pacjentów. Czy tak było? Ciężko stwierdzić, ale tam i wtedy wszystko mogło się zdarzyć. Zgodnie z drugą wersją, po roku przeprowadzono badanie Saszy, na podstawie którego uznano, że może upuścić orłowski szpital i przeniesiono go do lżejszego w Nowokuźniecku. A tam po kolejnym badaniu uznano, że wydarzył się cud i Aleksandr jest zdrowy. Mógł więc wyjść czysty jak łza i wrócić do ludzi. Podobno mieszkał sam w ich starym mieszkaniu przy prospekcie Pionierskim 53 i o dziwo matka się na to zgodziła. Ale regularnie przychodziła do synusia, żeby posprzątać, dać mu jeść i zostawić trochę gotówki. To rodziło sprzeczne wersje, bo sąsiedzi twierdzili, że ciężko było powiedzieć, czy ona tam mieszkała, czy tylko go odwiedzała. W każdym razie była w mieszkaniu często. Spesivcev nigdzie nie pracował, więc musiał ktoś płacić rachunki. Nadia też utrzymywała tego trudnia. Żyć, nie umierać. Ale coś się jednak zmieniło, bo Aleksandr częściej zaczął wychodzić z domu i nawiązywać nowe znajomości. Z tym, że nie robił tego tak po prostu. On wiedział doskonale, że w normalnych warunkach raczej nie uda mu się nawiązać żadnej relacji. Dlatego wykalkulował sobie, że najlepiej będzie znaleźć kogoś, kto nie będzie mógł pozwolić sobie na odrzucenie go. A miejski dworzec roił się od bezdomnych, którzy byli gotowi na wszystko. To tam znalazł swoje bratnie dusze, którym mógł się wyżalić, nie obawiając się odrzucenia. Oczywiście nie były to zdrowe relacje. Opierały się na zależności, bo za butelkę wódki czy coś do zjedzenia oni byli gotowi na wszystko. A Sasza brał wszystko i czuł się z tym wspaniale. On był królem, a oni byli jego sługami. W lutym 1996 roku Spesivcev poznał 20-letnią Jelenę Trunową. Jakimś cudem udało im się trochę porozmawiać. Dowiedział się, że pracowała w przedszkolu. Była miła i ładnie się uśmiechała. Pod koniec rozmowy zaprosił ją na randkę, a ona się zgodziła. Spotkali się i musiało pójść dobrze, bo skończyli u Saszy w domu, gdzie mieli wytarmosić poduszki. Tylko że zanim doszło do czegokolwiek, Aleksandr zwierzył się dziewczynie, że ma syfa na dole. Jego zapalenie po eksperymencie z kulką nadal mu dokuczał. Liczył pewnie na zrozumienie, ale Jelena, zgodnie z jego późniejszą wersją, wkurzyła się i zaczęła go wyzywać od oblechów i brudasów. A to już się mu nie spodobało. Postanowił rozwiązać to po swojemu. Poszedł do kuchni po nóż i zadźgał dziewczynę. Później, zgodnie z jego wersją, poszedł spać, a kiedy wstał, czary mary, mieszkanie było posprzątane, a ciała nie było. Nie było też jego matki, ale na stole stało świeże jedzenie, więc musiała być. Później śledczy mieli swoją wersję. Mianowicie, że Ludmiła przyszła wieczorem do domu, bo tak zeznali sąsiedzi, a później razem z synem poćwiartowała ciało Jeleny i pozbyli się jej, zakopując ją na pobliskim placu. Taki sam los spotkał 22-letnią Jelenę Kotkinę w kwietniu 1996 roku. Skończyła tak samo jak jej poprzedniczka. Poćwiartowana i zakopana na pustym placu niedaleko ich bloku. Na swoim koncie miał już 3 morderstwa. Oficjalnie zasilił szeregi seryjnych morderców, ale jemu było mało. W maju na jego drodze stanęła grupka nastolatków, która stała niedaleko bez celu. Podobno wąchali klej, palili papierosy i ogólnie zachowywali się niestosownie i głośno. Zupełnie jak on w ich wieku. Zeznania świadków się trochę różniły, ale większość z nich stwierdziła, że grupa liczyła 7 osób, 5 chłopaków i 2 dziewczyny. Spesivcev podszedł do nich i nawiązał rozmowę. Kiedy wyciągnął fajki, młodzi byli kupieni.
Zaprosił ich do siebie na wódeczkę, a oni się chętnie zgodzili. Tylko że w domu doszło do jakiegoś konfliktu, a Sasza zaatakował. Choć młodzi mieli przewagę liczebną, byli przerażeni i przede wszystkim zaskoczeni. Szybko poszatkował towarzystwo nożem. Za jednym zamachem zamordował 7 osób. Chłopaków zabił, bo go wkurzyli, a dziewczyny dlatego, że według niego były prostytutkami i zaśmiecały ulice miasta swoją obecnością. I to będzie wątek powtarzający w tej sprawie. Twierdzenie Aleksandra, że sprzątał ulicę. Po wszystkim zostawił ich pod ścianą w pokoju i przykrył jakimś materiałem. Po tygodniu przyszła jego matka i posprzątała. Jest to straszny czyn, który opisał sam Spesivcew w kilku zeznaniach składanych przez milicją, a później sądem. Jednak podał kilka wersji. Zależy mi na tym, żeby była jasność. Ten incydent ostatecznie został przedstawiony tak, jak wam to opisałam, ale w sieci dostępna jest jedna z wersji, jaką w formie pisemnej złożył sam Sasza. Różni się ona trochę od tej powtarzanej w źródłach, dlatego postanowiłam, że ją wam przytoczę. Zgodnie z jego własnymi słowami, chłopaków było 6 i nie było tam dziewczyn, a wiek ofiar był zdecydowanie niższy niż ten podawany w gazetach i telewizji. Wszyscy mieli około 16-17 lat według tych doniesień. Natomiast Aleksandr twierdził, że maks 12. To spora różnica. Posłuchajcie samego Saszy. Wyjaśniam w skrócie, że około kwietnia czy maja 1996 roku spotkałem 6 chłopców w wieku około 12 lat na placu budowy domu towarowego naprzeciwko hotelu w Nowokuźniecku. Zaproponowałem, że obrabujemy mieszkanie, ale poszliśmy do mojego mieszkania. Otworzyłem je kluczem. Weszliśmy w 7. Ostatni chłopak zamknął za sobą drzwi. Zaproponowałem, że pójdę do mojej sypialni. Zaniepokoili się i coś podejrzewali, że coś było nie tak. Jeden z nich zaczął krzyczeć. Wziąłem nóż, który leżał na stole w sypialni i dźgnąłem go w brzuch. Zaczął jeszcze bardziej krzyczeć. Potem zacząłem ich ciąć, dźgać każdego w klatkę piersiową. Zdałem sobie sprawę, że wszyscy nagle zginęli. Następnie przeniosłem ich wszystkich w jedno miejsce w sypialni obok szafy i przykryłem. Leżeli w tym stanie przez 4 dni, a potem wyniosłem ich na korytarz. Około tydzień później przyszła moja matka Ludmiła Jakowlewna Spesivcewa. Kazałem jej ich zabrać, a ja poszedłem spać. Rano, kiedy się obudziłem, na korytarzu nic nie było. Co moja matka z nimi zrobiła? Nie wiem nic na ten temat. Nie rozmawiałem z nią o tym. Pierwszy, którego ściąłem, miał na sobie krótką brązową kurtkę. Nie miał nic na głowie. Drugi również nie miał czapki. Miał na sobie granatowe rajstopy z napisem AC. Nie zwróciłem uwagi na buty, które miał na sobie. Następny miał na sobie granatową kurtkę. Trzeci, którego ściąłem, również nie miał czapki. Miał na sobie ciemno-niebieskie rajstopy z 3 czerwonymi paskami biegnącymi od gumki do końca rajstop. Miał na sobie jaskrawo-zieloną kurtkę. Reszta ludzi nosiła ubrania z materiału na Mistrzostwa Świata. Opis przerażający, aż mnie zatkało. Tyle szczegółów. Podczas tego samego zeznania podał szczegóły innego mordu. Posłuchajcie. Pamiętam, że w 1996 roku niedaleko placu budowy naprzeciwko hotelu spotkałem 4 14-letnie dziewczyny na ulicy Nowokuźnieckiej. Podszedłem do nich. Siedziały i rozmawiały o czymś. Kiedy do nich podszedłem, zaproponowałem, że sprzedam im mydło i powiedziałem, że jeśli chcą, to niech pójdą ze mną. Poszliśmy do mnie do domu. Otworzyłem drzwi moim kluczem. Mama wróciła po mnie do domu, kiedy już nie żyły. Kazałem jej wyjąć wszystko z sypialni. Rozmawialiśmy o zamordowanych dziewczynach. Wyniosła je na korytarz następnego dnia. Kiedy się obudziłem, na korytarzu nic nie było. Gdzie mama je wszystkie zabrała, nie wiem. Pierwszej zadałem dużą ranę. Miała na sobie fioletowy płaszcz i czerwoną wełnianą czapkę. Druga miała na sobie białą kurtkę z kieszeniami na piersi.
Miała na sobie niebieską spódnicę, którą było widać spod kurtki. Miała ciemne, średniej długości włosy. Nie pamiętam, w co były ubrane inne. Wszystkie wyglądały, że były mniej więcej w tym samym wieku. Przerażające to, wiem. Wszystko działo się w zastraszającym tempie. Ale dlaczego nikt niczego nie zrobił? Odpowiedź nie była prosta. Najłatwiej pokazać palcem na kogoś i powiedzieć, że dał dupy, że nie potrafił wykonywać swojej pracy, ale sytuacja była złożona. Przede wszystkim lata 90. były ciężkim czasem dla Rosji. Okres transformacji nigdy nie jest łatwy, a tu zmiany szły naprawdę mozolnie. Wszędzie panowała bieda, półki w sklepach były puste, a społeczeństwo walczyło o przetrwanie. A na ulicach Nowokuźniecka rozgrywały się rzeczy, o których nie każdy wiedział. Samo miasto jest jednym z najstarszych i największych miast w Rosji. Jego historia sięga bardzo daleko. Bardzo długo było tylko osadą położoną nad rzeką Abą w zachodniej Syberii, ale w XX wieku przyszedł wielki skok gospodarczy, który sprawił, że miasto rozkwitło i rozbudowało się. Powstała tam m.in. największa huta żelaza, a dokładnie to cały kuźniecki kombinat metalurgiczny, który zajmował aż 30 km² powierzchni. Dla porównania, cały Sopot ma 17 km². To był potwór, a nie zakłady przemysłowe. Na przełomie lat 80. i 90. na terenie kombinatu pracowało prawie 100 000 ludzi. Skala nie do pomyślenia. A gdzie tłoczy się tyle ludzi, szybko o bunt. Niezadowolenie było bardzo widoczne, bo choć kombinat notował zyski, ludziom żyło się bardzo źle. Wszystko eksplodowało w 1989 roku, dokładnie w lipcu, kiedy doszło do tak zwanego wielkiego strajku w Kuzbasie. Robotnicy mieli dość katastrofalnych warunków życia, fatalnego zaopatrzenia, bo brakowało podstawowych produktów, a nawet mydła dla górników i hutników, szalejącej ekonomii w mieście i wielu innych rzeczy. Gdy w lipcu 1989 roku stanęły kopalnie, w Nowokuźniecku powstał Miejski Komitet Strajkowy. Do protestu masowo dołączyli pracownicy Kuźnieckiego Kombinatu Metalurgicznego oraz Zachodniosyberyjskiego, a także załoga huty aluminium. W całym regionie strajkowało ponad 300 000 osób. Produkcja w hutach została sprowadzona do absolutnego bezpiecznego minimum, ale wydział produkcyjny i logistyka stanęły. Robotnicy w Nowokuźniecku wykazali się niesamowitą organizacją. Zorganizowali własne patrole i straże obywatelskie. Zamknęli w mieście sklepy z alkoholem, by uniknąć prowokacji i pilnowali porządku na placach. Związek Radziecki opierał swoją mitologię na klasie robotniczej. Kiedy hutnicy i górnicy z modelowego, socjalistycznego miasta przemysłowego wyszli na ulicę z żądaniami, władze w Moskwie wpadły w panikę. Protesty powtórzyły się na początku 1991 roku, kiedy kryzys gospodarczy osiągnął apogeum, a robotnicy w Nowokuźniecku żądali już bezpośrednio dymisji Michaiła Gorbaczowa. Sytuacja była ciężka i cierpiało na tym całe miasto i jego okolice, ale nie tylko strajk odwracał uwagę od codzienności. Niepokoje społeczne prowadziły do destabilizacji władzy. A kiedy władze są słabe, rośnie przestępczość. I tu na scenie pojawia się gang Łobody. Był jednym z najbardziej znanych i bezwzględnych ugrupowań przestępczości zorganizowanej, które działały w Nowokuźniecku w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. W tamtym okresie Nowokuźnieck był nazywany jedną z przestępczych stolic Syberii, a walka o wpływy w mieście przybrała wyjątkowo krwawy obrót. Na czele gangu stał Igor Łoboda, postać bezwzględna, charakteryzująca się twardym stylem zarządzania i brakiem kompromisów. Grupa składała się głównie z młodych ludzi, byłych sportowców, np. zapaśników czy bokserów oraz osób z przeszkoleniem wojskowym. Gang odznaczał się dobrą organizacją,
dyscypliną oraz dostępem do znacznego arsenału broni palnej i materiałów wybuchowych. Głównie czerpali zysk z wymuszeń, haraczy, handlu metalami i przemysłu oraz zabójstw na zlecenie i zastraszania. Lata 1992 do 1996 w Nowokuźniecku to okres wybitnie krwawej wojny przestępczej o podział stref wpływów. Gang Łobody rywalizował z innymi silnymi ugrupowaniami w mieście, m.in. z gangiem Waleria Ławryjewa oraz ugrupowaniem Korobowa. Walka o władzę nie ograniczała się do gróźb na ulicach Nowokuźniecka, regularnie dochodziło do strzelanin z broni automatycznej, podkładania bomb pod samochody oraz egzekucji w miejscach publicznych. Do końca dekady gang Łobody, podobnie jak większość pierwotnych syberyjskich grup z początku lat 90., przestał istnieć, a kontrolę nad regionem przejęły nowe struktury lub zalegalizowany biznes połączony z lokalnymi władzami. Ale zanim odeszli w niepamięć, narobili dużo hałasu. A dlaczego zrobiłam wam tę wycieczkę historyczną? Zastanawiacie się, czy Sasza miał coś wspólnego z hutą czy z gangiem? W sumie to nie. Przecież ani nie pracował, pierdział w stołek. Chociaż zaraz, jednak był zapracowany, bo przyszmordował na potęgę, ale przynajmniej nie brudził sobie rąk uczciwą pracą. W gangsterkę się też nie bawił, raczej wyleciałby na zbity pysk, bo nie umiał się z nikim dogadać. Więc po co? Jaki ku temu miałam cel? Jak wspomniałam, Spysivcew odpiął wrotki i mordował w tempie przemysłowym. Więc jak to możliwe, że nikt nie zauważył? Nie wpadł na jego trop. Raczej nie był subtelny w tym, co robił. Wiemy już doskonale, że radziecka, a później rosyjska milicja nie była w czołówce w rozwiązywaniu spraw, zwłaszcza jeśli w grę wchodzili seryjni mordercy. Ale tu właśnie pojawiają się kwestie, o których wam powiedziałam. Pierwszy to strajk, który był tematem numer jeden. A z niego wynikał temat numer dwa, czyli działalność Łobody i jego ludzi. I tu już całkowicie nie dziwię się, że nikt się nie skapnął, że jakoś sporo dzieciaków nagle zaginęło. Owszem, widziano to, ale tam ktoś znikał każdego dnia. Czasem ciało się pojawiało, innym razem nie. Ładne dziewczyny były porywane i sprzedawane do domów publicznych, niezależnie od wieku. Młodzi chłopcy ginęli jako mięso armatnie w porachunkach gangów, więc kolejne nazwiska pojawiające się na liście zaginionych bądź zabitych nie sprawiały, że służby stanęły na baczność. Ale nie można było ukrywać, że ilość ciał pojawiających się w okolicy miasta i na jego terenie była naprawdę duża, zwłaszcza w 1996 roku. A gdzie najwięcej można znaleźć, jeśli miasto leży nieopodal rzeki? Kto pomyślał, że w wodzie? Brawo, jestem z was dumna. Ludzie naprawdę zaczęli odnajdywać szczątki, które zaczęły pojawiać się w rzece Aba i to nie tak, że jakieś tam ciało. No, wiecie, zdarza się, ale ludzkie szczątki miotały się o brzeg w sieci gałęzi i wodorostów. Za nimi pojawiła się głowa odcięta od ciała. Była to głowa dziewczyny, włosy splątane w gałęziach. To już nie było byle co. I to też nie był przypadek Bader-Meinhof, że jak raz się na coś zwróci uwagę, czy zobaczy, to już wszędzie to widzimy. To znaczyło, że ktoś pozbywa się ciał w rzece. Był czerwcowy dzień. Nic specjalnego do czasu, aż kilka kobiet zaczęło krzyczeć z przerażenia i przebiegły w kierunku mostu nad Abą. Mała grupka gapiów zebrała się tuż nad nimi. Naoczni świadkowie machali rękami i przebiegali przez ulicę, ignorując samochody, które jechały. Przechodnie też nie wiedzieli, dopóki sami nie zobaczyli części ludzkich ciał w wodzie. Ruch na moście całkowicie ustał. Utworzył się duży korek. To było wielkie widowisko. Nowi ludzie podchodzili, zerkali na barierki i natychmiast cofali się o kilka kroków. W międzyczasie zbiegowisko zaalarmowało jeszcze większą liczbę ludzi i ktoś w końcu wezwał milicję. Razem z pierwszymi funkcjonariuszami przyjechał fotograf, który miał wszystko dokumentować, oraz zespół techników kryminalistycznych.
Normalnie jak CSI Nowokuźnieck. A zadanie było naprawdę ciężkie. Fotograf, który pracował w lokalnej gazecie, a przy okazji robił foty na miejscach zbrodni, nigdy nie doszedł do siebie po tym dniu. I wcale się nie dziwię, bo z rzeki wyłowiono aż 32 części ludzkich ciał. W tym były nogi, ramiona, dłonie, stopy i części tułowia. No plus ta głowa. Ta akcja była bardzo dobrze udokumentowana, dlatego wiemy, że milicjant, który znalazł głowę, chciał ją wyciągnąć. Szok zrobił swoje, bo nie wiedział, co ma zrobić. Była to głowa kobiety. Miała długie włosy, więc w pierwszej chwili złapał za nie. Ale się chyba żachnął, że tak nie wypada i wziął ją w obydwie dłonie. Później okazało się, że to była młoda dziewczyna, w sumie to prawie dziecko. Miała oczy i usta otwarte na oścież, a kiedy wylądowała w plastikowym worku, wyglądała jak dziwny rekwizyt filmowy, jak z horroru, nie jak prawdziwy człowiek. Takie coś ryje beret. Współczuję tym, co przeszukiwali rzekę. Każdy obawiał się, że zaraz pojawi się kolejna głowa. Tyle części ciała oznaczało więcej zwłok, czyli więcej głów. Ale na tym się skończyło. Przynajmniej na razie. Wszystkie części ciał zapakowano w worki i zabrano do kostnicy. Tam stwierdzono, że należały do młodych dziewczyn, a głowa była odcięta nożem, więc ktoś, kto to zrobił, musiał się nieźle napracować. Powstaje oczywiście pytanie, co to za potwór? Potem kolejne, czy to jedna osoba, czy może zbieg okoliczności i ofiary różnych zwyroli postanowiły się zebrać w jednym miejscu? Ale te wszystkie zaginięcia młodzieży i dzieci w okolicy i teraz tyle ciał, niestety wskazywało na to, że pewnie mają w mieście jakiegoś maniaka. Rozpoczęto polowanie na mordercę. Milicja, choć początkowo niechętnie, przyznała, że to chyba jednak nie jest skutek działalności gangu Łobody, tylko może jednak mają do czynienia z innym drapieżnikiem. Wszyscy wiemy, jaką awersję na słowa seryjny morderca mieli rosyjscy decydenci, ale nie można było zaprzeczyć, że coś było na rzeczy. Ciał było za dużo. Wszystkie znajdowano mniej więcej w jednym miejscu, a każda z ofiar pasowała do pewnego modus operandi, czyli bezpańskich dzieci, które pałętały się po ulicach, bo ich rodzice albo byli zapracowani, albo za bardzo pijani, żeby się nimi zajmować. Zaczęto więc szukać potencjalnego sprawcy. Śledczy szybko wysnuli pewną teorię. Osoba odpowiedzialna za taką krwawą jatkę nie może być normalna. Uznano więc, że będą przyglądać się osobom ze stwierdzonymi chorobami psychicznymi mieszkającymi w mieście i jego okolicach. Ale to było zbyt ogólne kryterium i generalnie poza przejrzeniem listy nazwisk niczego nie ustalono. A dzieci ginęły nadal. Teraz przy pełnej świadomości milicji każde kolejne zaginięcie było skrupulatnie notowane. Zaledwie 2 tygodnie po odnalezieniu ciał w Abie zaginęły Lena Nikołajewa i Ola Gagancewa. Nikt nawet nie podejrzewał, że potwór odpowiedzialny za ich zaginięcie, brutalną śmierć i poćwiartowanie ich ciał mieszkał zaledwie 15 minut spacerkiem od brzegu rzeki. Ale powoli. Śledczy nie wiedzieli jeszcze, że dziewczyny zginęły. W tej chwili były nadal poszukiwane. Rozesłano ludzi w miasto. Szukano ich wszędzie, w dyskotekach i nocnych klubach, w różnych melinach, ponieważ uznano, że dziewczynki mogły uzależnić się od alkoholu lub narkotyków i skończyć w rynsztoku. Nie było to niestety mało powszechne i sytuacja w tamtych okolicach zdarzała się często. Ale badano również wątek związany z porwaniem. Uznano, że sprawca pewnie ma samochód i to nim porywa dzieci z ulic miasta. Podjęto więc bardzo dziwną decyzję i zaczęto kontrolować wszystkie samochody, w których zauważono dziecko w środku. Ta akcja była kompletnie przestrzelona, bo stracili mnóstwo czasu i środków na nic w sumie. W mieście aż huczało od plotek, a panika rosła w sposób proporcjonalny do ilości artykułów pojawiających się w gazetach. A że milicja nie dawała w sumie żadnych informacji o śledztwie, to snuto domysły. Dlatego coraz pojawiały się nowe sensacyjne nagłówki o rozpruwaczu grasującym po ulicach Nowokuźniecka, który nocami porywa dzieci, żeby je później wypatroszyć, poćwiartować, a na koniec wywalić do rzeki.
Sami przyznacie, że wizja niezbyt optymistyczna, ale oficerowie milicji kompletnie nie odnosili się do sprawy, tylko robili swoje. Na stół powróciła teoria, że może to jednak działalność gangu, że dzieciaki są porywane po to, żeby pobrać ich organy na handel. To była częsta praktyka, więc wielce prawdopodobne, że może o to chodziło. Natychmiast poszli w tym kierunku. Skontaktowano się ze służbami celnymi, aby monitorować bagaże podróżujących, czy nie przewożą organów. Kolejny ślepy strzał i pudło. Czas mijał. Zero żadnych śladów, a egzekucja była fatalna. Przypominało to trochę mecz piłki nożnej w drużynie dzieci, które bez kompletnego planu czy taktyki biegają zbite w jedną wielką kulę machających rąk i nóg i próbują kopnąć piłkę. Tak właśnie milicja rzucała się na kolejne teorie, jak pojawiały się w związku ze śledztwem. Nie mówię, że te teorie były jakieś złe, ale gdyby robić to wszystko z głową, delegować konkretne zespoły do ich sprawdzenia, a nie pędzić na hura w jednym kierunku, a zostawiać wszystko inne, pewnie byłoby bardziej efektywne. Ostatnim kierunkiem, w jaki poszli, była opcja, że może to jakiś myśliwy, który zna się na sprawianiu ofiary i rozczłonkowywaniu. Wiecie, zawsze mogło się okazać, że ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby przerzucić się na ludzinę. Ale to też szybko porzucono. Więc pomimo tylu czynności, śledztwo nadal stało w miejscu. Trzeba było znaleźć nową teorię i taka się pojawiła. Uznano, że należy się przyjrzeć osobom, które odsiadywały wyrok za gwałty na nieletnich bądź inne przejawy przemocy na dzieciach. I tu pojawił się pierwszy promyk nadziei. Niejaki Grigorin Gurkin całkiem niedawno opuścił więzienie, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za wykorzystywanie dzieci. Miał około 40 lat i bardzo bogatą kartotekę. Potencjalnie pasował. Później pojawiły się kolejne informacje. Jeździł czarną Wołgą. I wszystko jasne. Nie żartuję. To chyba tylko u nas czarna Wołga przyprawia o zawał serca. Ale żarty na bok. Górkin jeździł tym samochodem i był jednym z zatrzymanych podczas licznych kontroli, kiedy badano kierowców. Plus miał w aucie dwie nastolatki, które nie były z nim spokrewnione. Drugi minus. Jeszcze jeden i pozamiatane. I co? Grigorir dorywczo pracował jako rzeźnik. Tadam! Idealny podejrzany. No to na co czekać? Trzeba zawijać go na dołek i przesłuchać. I kiedy już się w sumie szykowano, wpadła informacja, jaka sprawiła, że śledczy aż klasnęli w ręce. Jeden z sąsiadów Górkina zgłosił, że spod drzwi wypływa kałuża krwi, a smród jest taki, że aż wypala włosy w nosie. No święta przyszły w tym roku wcześniej dla milicjantów z zespołu śledczego. Natychmiast pojechano na miejsce i wywalono drzwi razem z zawiasami. Jezu, jaki tam był syf. Smród aż oczy parowały. Wszędzie walały się śmieci. Much więcej niż gwiazd na niebie. A w kącie czarne worki. Aha, co za rzeźnia. Każdy był pewien, że to ten typ, a w workach leżą pewnie jakieś biedactwa. Ale zwrot akcji zaskoczył wszystkich, bo każdy był już przekonany, że mają człowieka. A tu lipa, bo w workach było mięso, a jak? Ale nie ludzkie, tylko świńskie. Bo to rzeczywiście rzeźnik był i na boku dorabiał sobie na chacie. Ale trafił do szpitala i mięso, które obrabiał, zostało w mieszkaniu i się popsuło. A miało być tak pięknie. Tylko wyszło jak zwykle, czyli dupa. Znowu powrót do początku. Ale dość szybko pojawił się kolejny podejrzany, który naprawdę pasował do wszystkich punktów na liście opisującej ich sprawę. To też jest bardzo ciekawa część opowieści, o której można dowiedzieć się m.in. w odcinku kultowej serii Kryminalna Rosja. Oglądałam go namiętnie, kiedy byłam bardzo młodą dziewczyną i m.in. to dzięki niemu weszłam w świat historii kryminalnych. Ale do rzeczy. Śledczy odpowiedzialni za sprawę zwrócili się do innych jednostek milicji z zapytaniem, czy wesprą ich poszukiwania. Poproszono o monitorowanie wszystkich spraw, gdzie pokrzywdzonymi są dzieci. I pojawiła się jedna sprawa, która zwróciła uwagę. Mianowicie w Togliatti, mieście nad Wołgą, została znaleziona około 6-letnia dziewczynka, zgwałcona i zamordowana. Niby nic, ale w tamtym momencie wszędzie widziano sprawkę maniaka, którego szukali, więc postanowiono przyjrzeć się sprawie. Wysłano więc delegację,
aby zbadać ewentualne punkty styczne. Było w sumie mało prawdopodobne, bo Tagliati leżało jakieś 3,5 tysiąca kilometrów od Nowokuźniecka, ale teraz już wszystko było możliwe. Na miejscu okazało się, że rzeczywiście od jakiegoś czasu grasował tam jakiś typ napadający na dzieci. Miejscowa milicja posiadała rysopis sprawcy. Portret pamięciowy sporządzony na jego podstawie był całkiem dokładny. Czy to przypadek? Nie wiem, ale dość szybko na ulicy patrol zatrzymał człowieka, który wyglądał kropka w kropkę jak człowiek ze szkicu. Został zatrzymany, ponieważ chciał zapłacić za fajki fałszywym banknotem, więc wylegitymowali go. Aleksander Jaszczenko. Spisano nazwisko i wezwano go na oficjalne przesłuchanie, ale 2 dni później w drzwiach komendy pojawił się ktoś inny. Czary Mary, twoja stara to twój stary. Nie no, może nie tak, ale jednak trochę podobnie, bo ten zatrzymany na ulicy był zupełnie kimś innym. Jaszczenko mało w gacie nie nawalił. Nikt nie chciał być wzywany na milicję, ale kiedy chaos wyparował, okazało się, że opis podany przez funkcjonariusza legitymującego pasował do znajomego Jaszczynki, niejakiego Olega Ryłkowa. Trochę mało prawdopodobny zbieg okoliczności, że znajomy miał jego dokumenty. To musiało być specjalnie. Ewidentnie Ryłkow chciał ukryć swoją tożsamość, ale dlaczego? Pewnie miał coś na sumieniu, tylko co? Milicja podejrzewała, że mógł być odpowiedzialny za serię morderstw małych dzieci na terenie Togliatti, ale nie mieli jeszcze żadnych dowodów. Informacje, jakie spływały na jego temat, były mało pomocne, ale jedna sprawiła, że śledczy puścili informacje w obieg wewnętrznymi kanałami, że Ryłkow planuje ucieczkę z miasta, a kierunek obrał na Nowokuźnieck. Czy to zbieg okoliczności, że tamtejsza milicja interesowała się sprawą zabitej dziewczynki, a ten oto osobnik podejrzewany o to morderstwo zawija się na Syberię? Czyżby szukali tej samej osoby? Jednak tydzień po tym, jak rozpoczęła się obława na niego, okazało się, że Ryłkow wcale nie opuścił Togliatti. Zaszył się, żeby przeczekać burzę. Ale po kolei. Kim w ogóle Ryłkow był? Dzieciństwo i młodość Olega Ryłkowa, w przeciwieństwie do wielu innych znanych seryjnych morderców, nie zdradzały dramatycznych traum ani patologii, co po latach wprawiało badaczy i biegłych psychiatrów w spore zakłopotanie. Oleg Ryłkow urodził się 21 grudnia 1966 roku w mieście Zielenodolsk w tatarskiej ASRR, dzisiejszy Tatarstan. Wychowywał się w zwykłej, przeciętnej rodzinie radzieckiej. W szkole wśród rówieśników uchodził za dziecko ciche, dość wycofane i nie sprawiające żadnych większych kłopotów wychowawczych. Nie notowano u niego żadnych aktów agresji ani konfliktów z prawem. W 1985 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Armii Radzieckiej. 2-letnią służbę odbył bez żadnych incydentów, zdobywając dobre opinie od przełożonych. Po wyjściu z wojska podjął decyzję, że będzie uczył się na blacharza samochodowego, co doprowadziło go do przeprowadzenia się do potężnie rozwijającego się Togliatti. Tam szybko znalazł zatrudnienie w fabryce Auto Was. Był ceniony przez współpracowników. Mówiono o nim, że był solidny, opanowany i niezwykle punktualny. W 1986 roku ożenił się z kobietą o imieniu Jekaterina, a w 1989 roku urodziła im się córka. Na zewnątrz Ryłkow stworzył pełny obraz wzorowego obywatela okresu późnego ZSRR. Stabilna praca, rodzina, własne mieszkanie. To właśnie na przełomie lat 80. i 90., czyli mniej więcej w wieku około 22 do 25 lat, u Ryłkowa ujawniła się głęboka patologia seksocholiczna i skłonności do dewiacji. Biegli po jego aresztowaniu zdiagnozowali u niego patologicznie podwyższony popęd seksualny. Zaczął obsesyjnie gromadzić i oglądać materiały erotyczne oraz pornograficzne, co w warunkach upadającego ZSRR stawało się coraz łatwiej dostępne. Zwykła relacja małżeńska i tradycyjne materiały przestawały mu wystarczać.
Jego fantazje zaczęły ewoluować w stronę sadyzmu, dominacji oraz pociągu do niestety nieletnich dziewczynek. Zanim w 1993 zaczął dokonywać brutalnych morderstw, od 1992 roku nieprzerwanie włamywał się do mieszkań i gwałcił małe dzieci. Ponieważ ofiary ze wstydu lub strachu często nie opowiadały o wszystkim rodzicom, a milicja łączyła te sprawy bardzo opornie, Ryłkow utwierdził się w przekonaniu o własnej nieuchwytności. Psychiatrzy badający go w instytucie po zatrzymaniu uznali go za poczytalnego, choć stwierdzono u niego zaburzenia preferencji seksualnych oraz cechy osobowości socjopatycznej. Doskonale wiedział, co robi i potrafił chłodno kalkulować ryzyko. Teraz już wiemy, kim był. Wiemy również, że to nie jego szukała nowokuźniecka milicja, ale nie pogardzimy takimi informacjami, prawda? No dobra, czyli Ryłkow w 1996 roku podejrzewany był o to, że to on szatkuje i rozrzuca ludzi po Nowokuźniecku. Należało to sprawdzić, ale najpierw trzeba go było zatrzymać. Oleg Ryłkow, znany później jako rozpruwacz Stogliati, został zatrzymany w lipcu 1996 roku. Do jego ujęcia doprowadził splot dwóch kluczowych wydarzeń: zeznania ocalałego świadka oraz popełnione zbrodnie na osobie z bliskiego otoczenia. Kilka miesięcy przed aresztowaniem Ryłkow włamał się do mieszkania, w którym przebywało nieletnie rodzeństwo. Zgwałcił i zamordował dziewczynkę, a jej brata ogłuszył. Chłopiec przeżył atak i po odzyskaniu przytomności był w stanie opisać napastnika, co pozwoliło śledczym sporządzić rysopis mordercy. W lipcu 1996 roku Ryłkow zwabił, zgwałcił i zamordował 10-letnią Polinę Parkową, dziewczynkę będącą córką jego znajomych. Ze względu na bliskie relacje z rodziną ofiary oraz zeznania świadków, którzy widzieli go w pobliżu miejsca zdarzenia, krąg podejrzanych szybko się zwęził, wyznaczając go jako głównego sprawcę. Wizerunek i dane Ryłkowa opublikowano w telewizji i prasie. To wtedy pojawiły się informacje, że uciekł do Nowokuźniecka. W rzeczywistości Ryłkow wcale nie opuścił Togliat i ukrywał się w okolicznych rejonach i na działkach. Został ostatecznie schwytany 1 lipca 1997 roku w Togliatti przez zorganizowaną grupę pościgową. Doszło do tego niedługo po tym, jak zamordował kolejną kobietę, której uderzeniem siekierą pozbawił życia na terenie tych dacz, w których się ukrywał. Podczas pierwszego przesłuchania przyciśnięty dowodami zaczął natychmiast szczegółowo przyznawać się do kolejnych ataków, zabójstw i gwałtów. Po aresztowaniu Ryłkow nie próbował wypierać się winy i przyznał się do popełnienia przestępstw. Udowodniono mu 12 zabójstw oraz kilkadziesiąt napaści seksualnych. W 1998 roku został skazany na karę śmierci, którą po wprowadzeniu w Rosji moratorium zmieniono na dożywocie. No to pysznie. Rozwiązano sprawę jednego seryjnego mordercy. Ale co z tym, który grasował na Syberii? Milicja znowu obeszła się smakiem. Co dalej? Czy skończył swoje krwawe dzieło? A może tylko się rozgrzewał? Ile realnie osób pozbawił życia? Dlaczego to robił? I kiedy uderzy ponownie, bo nie było w sumie wątpliwości, że to nastąpi? Trzeba było odpowiedzieć na te pytania jak najszybciej. Sprawa była naprawdę poważna. Złapano Ryłkowa, który przesłuchiwany był nadal pod kątem swojego udziału w działalności w Nowokuźniecku. Śledczy przeanalizowali nagranie z przesłuchania z eksperymentu śledczego. Czekali, aż zacznie opowiadać o tym, jak traktował dzieci w Nowokuźniecku, ale Ryłkow milczał. Zaledwie kilka dni później śledczy poinformowali, że dzień wcześniej w Nowokuźniecku zaginęły kolejne 3 dziewczyny. Głowa jednej z nich została niedaleko odnaleziona. To właśnie ostatecznie odcięło Ryłkowa od śledztwa na Syberii. Nie mógł być w 2 miejscach w tym samym czasie. Powstał więc rozpruwacz Stogliati i zaczął żyć swoim życiem. Choć jego postać i pościg za nim zazwyczaj zajmują dużo miejsca podczas omawiania przypadku Spiesivciewia, nie miała w sumie aż tak kluczowego wpływu na syberyjskie dochodzenie.
Przytaczany przeze mnie już kilka razy serial Kryminalna Rosja ukazał ten crossover naprawdę dobrze, ale większość rosyjskich źródeł tylko wspomina, że Ryłkow brany był pod uwagę, a nie, że był głównym podejrzanym. Milicja z Nowokuźniecka nadal miotała się jak kurczak bez głowy, biegający wokół pniaka. Nie było żadnych nowych informacji, ani jednego tropu, który mógłby do czegokolwiek doprowadzić. Chwilowo nie pojawiły się żadne nowe ciała w rzece, a poszukiwania i patrole nie przyniosły rezultatu. Ale Sasza nie próżnował, bo w czerwcu, lipcu i sierpniu 1996 roku Spiesivciew zamordował i poćwiartował w swoim mieszkaniu kilka kobiet, dziewcząt i jednego mężczyznę. Nie ma szczegółów tych zbrodni poza kilkoma wzmiankami, że w tamtym czasie ofiarami była kobieta o imieniu Nadzieżda, która miała 40 lat, oraz Walentin, 35-latek. Dokładnie w czerwcu. W lipcu dorwał Natalię Jurjewnę Wojnową, natomiast sierpień zamknął Galiną Anatoliewną Szataliną oraz Olgą Waleriewną Ćwietkową. W tym miejscu zaznaczę, że późniejsze zeznania Spiesivciewa oraz jego słynny dziennik, o którym będę wam opowiadała później, nie zawierały nigdy informacji na temat Waleriana, czyli tego 35-latka. Jednak w oficjalnym raporcie milicyjnym to imię się pojawia. Ich szczątki odnaleziono również w rzece Aba. Ale choć ciał było coraz więcej, syberyjska milicja, ani ta z Moskwy, która włączyła się do śledztwa, nadal nie wiedziały, jak trafić na jego ślad. Tego, który najwidoczniej nie jest człowiekiem, tylko jakimś wynaturzeniem. Ale co się dziwić, jak Sasza prawie wcale nie opuszczał mieszkania, gdzie dokonywał swoich zbrodni. Wszystko miał podane na tacy, bo mamusia przyprowadzała mu ofiary, a potem się ich pozbywała. Współpraca idealna, bo nikt nie podejrzewał poczciwej Ludmiły, która pracowała w sądzie razem z córką, a na pół etatu dorabiała sobie będąc opiekunką w miejskim przedszkolu. Czujecie to? Ciekawe, co czuli i myśleli rodzice tych dzieciaków. Jak wszystko się rypło i wyszło na jaw, jaki miała udział w zbrodniach syna. Jajks. Ale czy tylko to sprawiło, że ta drużyna unikała wykrycia? Oczywiście, że nie. Ludmiła i jej córka Nadia miały wgląd w dokumenty sądowe, ale również we wszystko, co związane było ze sprawą maniaka. Więc w sumie, mimo że wielu tropów nie było, kobiety doskonale wiedziały, co się święci, czy danego dnia brzeg rzeki będzie obserwowany i tak dalej. To była wielka przewaga nad śledczymi, co pozwalało na bezpieczne pozbywanie się poćwiartowanych ciał. A sam Sasza wcale się nie ograniczał. Lata nadużyć i konfliktów wytresowały sąsiadów do tego stopnia, że nikt kompletnie nie reagował na to, co się dzieje za drzwiami mieszkania numer 357. To, że siedział w tym przedsionku piekła sam, o ile nie miał gości, sprawiało, że jego myśli nie przestawały gonić w niebezpiecznych kierunkach. Mieszkanie, które było niezłym chlewem, zaczęło zapełniać się plakatami z nagimi kobietami, sposób na to, żeby zaspokoić rosnące potrzeby Saszy. Ale i to kiedyś przestało wystarczać. Dlatego padło polecenie. Przyprowadź mi dziewczynę. A Ludmiła spełniła je bez słowa sprzeciwu. Po południu 24 września 1996 roku poszła na łowy. Tego dnia trzy przyjaciółki, Nastia, Żenia i Ola, które wspólnie przebywały w szpitalu w Nowokuźniecku, spotkały się na oddziale. Zgodnie z dokumentami sądowymi wszystkie trzy miały zapalenie błony śluzowej żołądka. Ich stan nie był ciężki, dlatego wieczorem postanowiły pójść do sklepu, kupić baterię do małego magnetofonu. Wiem, że pewnie większość już zapomniała, że muzyka nie była aż tak dostępna kiedyś, a my teraz znajdujemy się w 1996 roku. Choć w sumie moi słuchacze w dużej części są bardziej w moim wieku, więc pewnie jednak pamiętacie. W każdym razie dziewczyny wyszły, ale nie doszły do celu, bo po drodze spotkały starszą kobietę, która stała samotnie oparta o ścianę kiosku. Miała ze sobą siatki pełne zakupów. Nastia, Żenia i Ola szybko podeszły i zapytały, czy mogą pomóc. Na co staruszka szybko ciepło się uśmiechnęła i powiedziała, że kiepsko się poczuła i chyba nie da rady wejść z zakupami do domu. Mieszkała niedaleko, zaledwie kilka kroków stamtąd, przy prospekcie Pionierskim 53.
Dziewczyny nawet się nie zastanawiały. Zabrały siatki i babeczkę pod rękę i poszły wesoło trajkocząc. Kiedy wjechały windą na górę i stanęły przed mieszkaniem numer 357, nie wiedziały jeszcze, że dwie z nich żywego nie opuszczą. Bo miłą babcią była Ludmiła Jakowlewna Spiesiwcewa, a drzwi otworzył potwór we własnej osobie, czyli jej synek, Saszka. Kiedy dziewczyny weszły, pamiętam to wyraźnie. Mój pies natychmiast ugryzł jedną z dziewczynek. Pozostałe krzyczały, a on natychmiast ugryzł je również. Dziewczyny płakały, chociaż nie ugryzł tak mocno. Zamknąłem je wszystkie trzy w łazience. Krzyczały jeszcze głośniej, ale gdy tylko zamknąłem drzwi i psa, zrobiło się zupełnie cicho. Tak własnymi słowami opisał to Aleksandr podczas jednego z wielu przesłuchań. Wszystko, co wydarzyło się później, to istne piekło, które trwało aż miesiąc. Z trzech dziewcząt przeżyła tylko 15-letnia Ola Galcewa. Cały świat widział jej przerażoną, skatowaną twarz i te pełne krwi oczy, patrzące z wyrazem nieopisanego strachu i jej cichy głosik opowiadający całą historię i odpowiadający na pytania milicjantów. Opisała wszystkie horrory, których musiała doświadczyć każdego dnia. Przytoczę jej dokładne słowa, ale trochę później. Przejdźmy do dnia 24 października 1996 roku. Dnia, w którym wszystko się skończyło. Bądź zaczęło, zależy jak na to spojrzeć. Jak w większości przypadków cała sprawa wyszła na jaw przez przypadek. Mianowicie w bloku przy Prospekcie Pionierskim wysiadło ogrzewanie, a późny październik na Syberii to nie są żarty. Szybko przysłano ekipę do naprawienia problemu. Nie trzeba było długo szukać przyczyny, przynajmniej tak uznano, bo na 9. piętrze pod drzwiami z Piesowciewa była wielka kałuża wody, a ekipa naprawcza zdiagnozowała problem. Pękła rura do podawania ciepłej wody. Tylko najwyższe piętro było pozbawione ciepła, więc należało naprawić problem, aby reszta bloku nie ucierpiała. To nie był pierwszy raz, kiedy mieszkanie 357 sprawiało problemy. Wiemy już, że sąsiedzi nienawidzili Saszy, ale również się go bali, więc nikt nic nie robił. Ale ostatnimi czasy było wyjątkowo ciężko. Głośna muzyka, wrzaski, smród większy niż wcześniej. Melina pełną gębą, a każdy dostawał rykoszetem. Więc teraz, jak się okazało, że to u niego w domu powstał problem, każdy szykował się na awanturę. Wiedząc, co czeka ekipę naprawczą, kilku sąsiadów nastawiło się na burdę i przyłączyło się. Przełknęli strach i postanowili wesprzeć nieświadomych nadchodzących kłopotów mężczyzn. Dzwonili i dzwonili, a tu nic, zero odzewu. Ale to akurat było normalne. Zawsze tak to wyglądało, taki wielki środkowy palec. Mogło go oczywiście nie być w domu, ale to raczej mało prawdopodobne, bo on praktycznie nigdy nie wychodził. W trakcie jak atmosfera się zagęszczała, sąsiedzi trochę jakby zagrzewali się do boju, bo zaczęto między sobą wymieniać się zdaniem na temat lokatorów tego mieszkania. Wiecie, trochę się nakręcali, serwując najgorsze doświadczenia ze spiesywciewami w roli głównej. Plus byli w sumie mega ciekawi, co kryje się za drzwiami numer 357. To było już trochę mityczne miejsce. Nikt nie miał wglądu w nie praktycznie od początku, jak tylko zamieszkali w nim w 1974 roku. W czasie, kiedy tusza się nakręcała, ekipa od ogrzewania opuściła budynek. Uznano, że teraz to już hydraulik musi pomóc, bo oni zrobili wszystko, co obejmowało zakres ich obowiązków. Naprawili węzeł grzewczy, ale rurę musiał wymienić ktoś inny. Wezwano więc speca od rur i podjęto bezprecedensową decyzję. Skoro nie chce otworzyć po dobroci, to oni wejdą siłą. W końcu konsekwencje mogą ponieść wszyscy mieszkańcy. Później będą się użerać ze wściekłym Saszą. Nie trwało to długo. Raptem godzinę po tym, jak hydraulik przyjechał na 9. piętro, mieszkanie zostało otwarte. Sekwencja zdarzeń była dość skomplikowana i składałam ją sama z wielu wersji. To jest moja linia czasową, jaką udało mi się stworzyć. Mam nadzieję, że wszystko się zgadza. Zaryzykuję więc i przedstawię krok po kroku, jak odkryto horror z Prospektu Pionierskiego.
Po tym, jak zamek puścił i drzwi się otworzyły, buchnął smród. Znany już od dawna, ale z intensywnością tak potężną, że wyciskał aż łzy z oczu. Wszyscy stali zastanawiając się, co robić. Pierwsza przełamała się jakaś kobieta w średnim wieku, która łokciami rozpychała się, żeby wejść do środka. To, co rzuciło się w oczy poza smrodem, to sterty śmieci. Wszędzie. Korytarz był trudny do przebycia. Zawołała Saszę, ale nie odpowiedział. Z zewnątrz słychać było bulgotanie wody. Ludzie stojący na korytarzu czekali. Nie wiadomo w sumie na co, ale zapewne na nic dobrego. Tyle, że kiedy usłyszeli wrzask i zobaczyli bladozieloną twarz sąsiadki wybiegającą z środka, nie spodziewali się tego, co usłyszą. I to nie jest jakieś tam stwierdzenie powtarzane często, żeby podnieść dramaturgię chwili i żeby się tego dobrze słuchało. Późniejsze zeznania osób przebywających pod drzwiami z Piesivciewa potwierdzały, że choć wiedzieli, że jest nienormalny, że już kiedyś zamordował i że z mieszkania coraz dobiegają wrzaski, i tak nie spodziewali się tego, co tam było. Bo umysł ludzki jednak nie przyjmuje z góry, że takie potworności mogą się tak naprawdę dziać. No dobra, to co z tą odważną sąsiadką? Podobno wybiegła z mieszkania wrzeszcząc, że w środku jest pełno ciał. Zmyła się gdzieś, ale reszta stała dalej. Kolejna babeczka spróbowała swoich sił, bo nadal nie dochodziło do nich, że to, co powiedziała przed chwilą pierwsza, odważna, to prawda. Chwila ciszy, wrzask, a później wybiegła i od razu zwymiotowała na korytarzu pod nogi reszty gapiów. Wiecie, raz to można uznać, że może jednak ktoś się pomylił. Drugi raz taka gwałtowna reakcja to już nie przypadek. Wezwano milicję. Nikt więcej nie odważył się wejść do środka. Ale słuchajcie tego. Podczas rozmowy z dyżurnym nie uwierzył on temu dzwoniącego. No bo, że niby jak, że w mieszkaniu pełno trupów, to pewnie jakieś jaja. Więc zajęło im aż 2 godziny, zanim ktoś pofatygował się na miejsce. Ale kiedy przyjechali i zobaczyli, co tam się odwala, sami żygali dalej niż widzieli. Wezwano wszystkich, techników, patologów, wszystkich. I zaczął się cyrk. To jest wersja, jaką udało mi się sklecić z wielu doniesień. Już wam o tym wspomniałam, ale jest oczywiście wersja inna, alternatywna, nazwijmy to. Jest to wersja najbardziej znana, bo padła ona w serialu Kryminalna Rosja. Jest ona okraszona wystąpieniami władz i służb, co dodaje jej powagi i wiarygodności. Ale jest ona również forsowana, moim zdaniem, ponieważ w pewnym sensie sankcjonowała otwarcie mieszkania bez zgody właściciela. Już tłumaczę, o co chodzi. Zgodnie z tą wersją, która jest bardzo w sumie podobna, oprócz kilku istotnych szczegółów, w budynku 53 zaplanowano konserwację ogrzewania. Pracownicy zakładu energetycznego sprawdzali po kolei wszystkie mieszkania, aż dotarli do tego pod numerem 357. Na 9. piętrze nikt nie odpowiedział na dzwonek. Chwilę odczekano, potem zaczęto pukać bardzo intensywnie do drzwi, aż rozległ się głos. To był sam Spiesiwciew. Odmówił otwarcia drzwi i twierdził, że jest zamknięty w mieszkaniu z powodu choroby psychicznej i nikt nie może do niego wchodzić oprócz jego mamy, której teraz nie ma, więc on im nie otworzy. Ale nie było takiej opcji, trzeba było sprawdzić instalację i koniec. Jedynym sposobem, aby dostać się do mieszkania, było włamanie, ale żeby wszystko odbyło się zgodnie z procedurą, wezwano chyba kogoś takiego jak u nas dzielnicowy, żeby był przy otwarciu drzwi. W tej wersji to oni znaleźli ciała w mieszkaniu Saszy. Moim zdaniem pierwsza wersja była tą prawdziwą. Nie obrażając nikogo, Rosja to nie jest kraj, który kojarzy się z przestrzeganiem procedur i takich tam wszystko szło na żywioł, przynajmniej ja tak to odczuwam. Więc władowanie się na pałę ciekawskich sąsiadów jakoś tak bardziej mi pasuje. A wersja z przyjaznym, pomocnym milicjantem brzmi jak próba usankcjonowania nielegalnego wywalenia drzwi bez zgody właściciela. I potem, jak odkryto zawartość mieszkania i wiedziano, że będzie lipa, jak nie będą mogli skorzystać z dowodów tam zebranych, bo procedury poszły się jebać, wymyślono tę grzeczniejszą wersję. Jakby nie było,
Mieszkanie otwarto i nareszcie odkryto jego zawartość. Prokurator, milicjanci i inne służby dobrze opisali wnętrze w momencie pierwszego przeszukania. Posłuchajcie tego, co powiedział prokurator. Właściwie to było to samo mieszkanie, co wszystkie inne w tym mieście. Kiedy wchodziło się do korytarza, sprawiało ono wrażenie przyjemnego i przytulnego. Pierwszy pokój po prawej stronie to salon. Na początku w pokoju nie było nic podejrzanego. Dziewczyna leżała na sofie, przykryta kocem. Jej twarz była zmasakrowana. Następny pokój po lewej stronie, do którego weszliśmy, był prawdopodobnie sypialnią. Był umeblowany szafą i podwójnym łóżkiem, a poza plakatami z półnagimi dziewczynami wiszącymi na ścianach nie było nic szczególnego. Smród w mieszkaniu stawał się coraz bardziej intensywny. Weszliśmy do kuchni i początkowo nie zauważyliśmy tam niczego niezwykłego. Było czysto i schludnie. Na stole stały tylko naczynia ze śniadania. Na podłodze stało kilka dużych garnków z pokrywkami. Nie zauważyliśmy żadnych czerwonych plam w sypialni ani na korytarzu, ponieważ wszystkie ściany były pokryte plakatami. W końcu weszliśmy do łazienki. Tutaj znaleźliśmy w wannie świeże części ciała w różnym stadium rozkładu. Płytki w łazience były zachlapane krwią aż po sufit. Wydawało nam się, że weszliśmy do małej rzeźni. Przed łazienką stały duże, zamknięte wiaderka. Kiedy je otworzyliśmy, zobaczyliśmy, że były wypełnione na wpół rozłożonymi organami. Teraz zrozumieliśmy, co musiało się wydarzyć w tym mieszkaniu i rozpoczęliśmy dokładniejszą inspekcję. Przeszukaliśmy salon. Na początku zdaliśmy sobie sprawę, że dziewczyna leżąca na sofie w salonie była poważnie ranna, ale wciąż żyła. Nie zareagowała, tylko patrzyła na nas. Była bardzo przestraszona. Jej twarz była pokryta siniakami. Na głowie miała kilka dużych ran ciętych. Wezwaliśmy karetkę. Natychmiast zabrali dziewczynkę do szpitala. Po dokładnej inspekcji wszystkich pomieszczeń odkryliśmy w kuchni 2 wiadra na wpół rozłożonego mięsa mielonego. Na korytarzu stała miska na jedzenie z odrobiną świeżego mięsa. Jednak nie znaleźliśmy psa. Najwyraźniej zabrali go lokatorzy mieszkania. W lodówce w kuchni były na wpół puste pojemniki. Znaleźliśmy zakrwawione siekiery i słoiki z mięsem w całym mieszkaniu. Piły były wszędzie. Piekielny smród zwłok był prawie nie do zniesienia, mimo że natychmiast otwieraliśmy wszystkie okna, gdziekolwiek się znajdowaliśmy. Szukaliśmy wszędzie i znaleźliśmy dzieci, które prawdopodobnie zostały zabite, a także ubrania dziewcząt, które kiedykolwiek zostały zwabione do tego mieszkania. Nawet ich skromna biżuteria znajdowała się w jego szafie. Znaleźliśmy pierścionki, naszyjniki i kolczyki. Każdy element biżuterii miał upiorne znaki i dokładny opis. Był tam magazyn z dziecięcą pornografią, który sam stworzył ze zdjęciami swoich torturowanych ofiar. Starannie rysował ich genitalia i podpisywał każdy rysunek imieniem dziewczyny. Prowadził zapiski, jak często je gwałcił. Tak, prowadził dziennik wszystkich swoich przestępstw. Znaleziono stosy zdjęć pornograficznych. Na każdym z nich nie było widać głów dziewcząt. Inne części ciała były dla fotografa ważniejsze niż twarz. Zabezpieczyliśmy nie tylko zdjęcia poszczególnych dziewczyn, ale także zdjęcia przedstawiające do 10 dziewcząt na jednym zdjęciu w sposób wyraźny. Wiem, że ten fragment był długi i okropny, ale tylko dokładne słowa prokuratora oddawały zadość tego, co tam widzieli. Ta myśl, że słyszymy to dokładnie tak, jak było, bez dodawania niczego z zewnątrz, surowa, prawda? Muszę tu w tym miejscu zaznaczyć, że wersja prokuratora różni się zdecydowanie od tego, co mówili sąsiedzi, co zastali w mieszkaniu po wejściu. I chciałam o tym tutaj wspomnieć, bo jest to dość istotne, że często spotykałam się z takimi właśnie rozbieżnymi wersjami, ale myślę, że warto każdą przytoczyć. Po zakończeniu pierwszych oględzin i odnalezieniu dziewczynki, którą zabrano już do szpitala, przyszła pora na ekspertów kryminalistycznych, a mieli naprawdę pełne ręce roboty. Większość rzeczy została powoli skatalogowana, ponumerowana i zabrana w pudłach do laboratorium.
Inne rzeczy jak garnki pełne mięcha, elementy łazienkowe pokryte czerwonymi plamami i inne makabryczne rzeczy wsadzono w wielkie kosze i przykryto prześcieradłami, aby gapienie nie mieli wglądu. I tak wiadomość o znalezieniu rozniosła się po okolicy i ludzie tłoczyli się przed blokiem. Wśród ekspertów kryminalistycznych byli Andrzej Szczerbakow i Igor Gawrylienko, którzy również opowiedzieli o tym, co widzieli. Posłuchajcie. Widziałem wiele w swoim życiu. Ludzi okaleczonych w wypadkach samochodowych, samobójców, utopionych, ale to, co zobaczyłem tego dnia, przerosło wszystko. Nie możecie sobie wyobrazić, co zobaczyłem w łazience po wejściu do tego mieszkania. Części ludzi zostały pocięte nie do rozpoznania. Zostały pocięte siekierą i piłą. Leżały w fioletowym płynie, którego pochodzenia nie potrafiliśmy wyjaśnić. Na początku myśleliśmy, że to formalina, taka jak do sekcji zwłok, ale pachniała zupełnie inaczej, trochę jak farba. Wyjmowałem części z wanny i wkładałem do plastikowych pojemników, gdy odkryłem kobiecy tors z brakującą klatką piersiową. Od razu zdałem sobie sprawę, czym garnki w kuchni i łazience mogły być wypełnione, czyli ludzkim mięsem, ale ugotowanym. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę miał takiego wyzwania. To dokładne słowa Szczerbakowa. Przyznam szczerze, że aż czuję tą obrzydliwą atmosferę i czuję ten smród. Jego partner, Gawrylienko, zapamiętał to tak. Posłuchajcie. Więc w lodówce było mielone mięso. Było mielone lub pokrojone na bardzo małe kawałki. Od razu podejrzewałem, że to ludzkie mięso. Kawałki smażonego mięsa na patelni również wydawały się bardzo podejrzane, zwłaszcza ze względu na zapach. Po prostu nie pachniało ani wieprzowiną, ani wołowiną. Byłem tego absolutnie pewien, że to było ludzkie ciało. Byłem tam, kiedy zobaczyłem szczątki. W misce dla psa były organy przepuszczone przez sito. Jak sami słyszycie, ta sprawa była naprawdę ciężka dla każdego. Zobaczyć coś takiego na własne oczy pozostawia ślad, wyprowadza z równowagi, niszczy. A tu jeszcze trzeba było pracować i mieć ostry umysł. Tu chyba nawet pamięć mięśni nie pomagała, ale trzeba było pracować dalej. Podjęto bardzo słuszną decyzję o sporządzeniu nagrania ze wszystkimi czynnościami, przede wszystkim dokumentujące wygląd mieszkania. Może jak ludzie odsapną, to będzie im łatwiej do tego wrócić, ale nie można było ochłonąć, zwłaszcza po tych okropnych zdjęciach biednych dzieci. Mogłoby się wydawać, że to ta rzeźnia była najgorsza, ale nie. Wizja tego, co te dzieci przechodziły zanim stały się mielonką, była jeszcze gorsza. Rozdzierało serca i duszę. Wewnątrz znaleziono również 82 części garderoby, zapewne należącej do ofiar rzeźnika. Ale to, co najważniejsze, o ile pamiętacie, to fakt, że w mieszkaniu znaleziono dziewczynkę siedzącą na kanapie, czekającą na ratunek. Muszę przyznać, że jak przygotowywałam ten odcinek, to ciągle wracałam do jednej myśli. Od momentu, kiedy do mieszkania weszła pierwsza sąsiadka do przyjazdu milicji, minęło zgodnie ze słowami świadków około 2 godziny. Ile czasu minęło od kiedy zaczęli dobijać się do mieszkania? Nie wiem. I teraz ta właśnie myśl wierci mi dziurę w głowie. Co ona sobie myślała? Czy jeszcze miała nadzieję, że ktoś ją uratuje? Jeśli tak, to czy wiedziała, ile czasu minęło? Czy dla niej to była wieczność? A może straciła jakiekolwiek nadzieje, bo przecież krzyczała, na pewno krzyczała nieraz i liczyła, że musi ktoś przyjść jej z pomocą. Przecież wokół mieszkało tylu ludzi. Jeśli straciła nadzieję, to w którym momencie? Ale kim była ta drobniutka duszyczka skulona na kanapie w tej krainie umarłych, schowana pod śmierdzącym kocem? Nie mogła się ruszać, mówić też nie bardzo mogła. Była przerażona, w szoku i wycieńczona. Zabrano ją natychmiast do szpitala, ale zanim wyjechała, na noszach udało się odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak się nazywasz? Jestem Ola Galcewa. Jakimś cudem dziewczynka nadal trzymała się życia. Trzeba było to wykorzystać, więc 25 października prokurator odwiedził Olę. Dziewczynka była przytomna, dlatego zadał jej kilka pytań. Odpowiedziała, że opowie wszystko.
Złożyła zeznania, a jej słowa były jedynymi, poza późniejszymi zeznaniami Spiecівцева, niezbitymi dowodami w tej sprawie. Przytoczę je wam, bo ona najlepiej to wszystko opowie. 9 września 1996 roku zostałam przyjęta do szpitala na badanie żołądka. W szpitalu poznałam dwie dziewczyny, Nastię, nie pamiętam jej nazwiska, i Żenię. Czasami, gdy pogoda dopisywała, wychodziłyśmy razem. 24 września 1996 roku w ciągu dnia wyszłyśmy we trójkę ze szpitala i spacerowałyśmy po dziedzińcu ulicy. Niedaleko szpitala mijałyśmy sklep. Znajdowałyśmy się na parkingu z wieloma kioskami, gdy podeszła do nas starsza kobieta. Wyglądała na bardzo starą. Siwa, niska, chuda. Rozpoznałam ją. Poprosiła nas o pomoc. Powiedziała, że zamknęła drzwi do swojego mieszkania i nie mogła ich otworzyć. Poprosiła nas, żebyśmy pomogły jej je otworzyć. Zgodziłyśmy się. Zaprowadziła nas do 9-piętrowego budynku. Wyszłyśmy na 9 piętro. Zapukała, a drzwi otworzył mężczyzna z dużym czarnym psem myśliwskim. Przestraszyłam się. Nastia i Żenia też się przestraszyły. Zaczęłyśmy pytać staruszkę, dlaczego to zrobiła, ale ona natychmiast weszła po cichu do mieszkania. Ten mężczyzna zaczął nas zaganiać do mieszkania. Weszłyśmy, bo bałyśmy się jego i psa. W mieszkaniu nie było nikogo oprócz tej starszej kobiety i mężczyzny. Natychmiast zaprowadził nas trzy do pokoju, gdzie stała komoda i łóżko. Kazał wszystkim usiąść. Powiedział, że nie spał od 2 dni, dlatego był zły. Jak do tej pory dziewczyny, choć przerażone, nie podejrzewały, że stanie im się tak wielka krzywda. Olga była bardzo szczegółowa w swoim opisie. Kolejny cytat będzie bardzo ważny, ale miałam z nim olbrzymi problem. Analizowałam go kilkukrotnie i nadal nie mam pewności, czy dobrze to przetłumaczyłam, bo nie znalazłam w innych miejscach informacji, czy to, co zaraz wam przeczytam, to prawda. Mam teorię na ten temat, ale powiem wam później, o co mi chodzi i co o tym sądzę. No dobra, to posłuchajcie, co Olga mówiła o mężczyźnie z mieszkania. Miał na imię Andrzej. Wszystkie zaczęłyśmy go błagać, żeby nas puścił, ale on powiedział, że ktoś powinien zaraz przyjść i nas obejrzeć. Jeśli to nie będziemy my, pozwoli nam odejść. Kazał nam siedzieć cicho w pokoju. Wyszedł i wszedł z powrotem. Nastia zasugerowała, żebym uderzyła go butelką w głowę i uciekła. Butelka stała przy łóżku. Powiedziałam, że nie mogę, że się boję. Wtedy postanowiła sama go uderzyć. Wszedł Andrzej, nadal zły. Żenia ciągle go prosiła, żeby nas puścił. Powiedział, że da jej zastrzyk uspokajający. Przeniósł strzykawkę z żółtym płynem i wziął Żenię za rękę. Kazał jej nakłuć żyłę. Nastia uderzyła go butelką od tyłu, ale nie w głowę, tylko w ramię. Wyjął z kieszeni nóż i dźgnął Nastię w brzuch. Natychmiast usiadła i zaczęła mówić nie. Andrzej dźgnął ją jeszcze 3 razy w klatkę piersiową, a potem zaczął ją dusić. Staruszka weszła i zapytała, co robisz? Andrzej kazał jej odejść, bo i ona się doigra. Udusił ją i zostawił tam, gdzie leżała. Potem nakarmił nas zupą z mięsa, którą ugotowała staruszka. Nie wiem, skąd mieli to mięso i jakie ono było. Andrzej zostawił jej pieniądze za to, że nas przyprowadziła. Jak na razie wszystko zdaje się w miarę jasne, poza opcją, że Sasza przedstawił się jako Andrzej, ale miejscami w tłumaczeniu pojawia się zmiana płci osoby lub osób, które znajdowały się w pomieszczeniu. I tu przychodzimy do bardzo ciekawego fragmentu, który mnie zmylił właśnie, bo zgodnie ze słowami Olgi, albo przynajmniej transkryptem z jej słynnego zeznania, jakie złożyła na kilkanaście godzin przed swoją śmiercią, oprócz niej, Saszy i jego matki, nikogo w domu nie było. Ale w kolejnym fragmencie wspomina jednak o kimś, kto również w mieszkaniu był. Posłuchajcie. W mieszkaniu była jeszcze jedna kobieta. Nazywała się Nadzieżda Mikołajewna albo po prostu Nikołajewna. Ani staruszka, ani kobieta nie mieszkały ani nie nocowały w tym mieszkaniu. Czasami staruszka, Andrzej zawsze. Mówił jej, kiedy ma przyjść. Kobieta przychodziła sama, ale nie potrafię powiedzieć ile razy.
Była w zeszły piątek, 18 października. Sami widzicie więc, że jeśli Ola dobrze widziała i słyszała, a jej wersja była zgodna z prawdą, to siostra Saszy, Nadzieżda, również uczestniczyła w tym, co działo się w mieszkaniu. Później dziewczynka opowiedziała o strasznych rzeczach, bo cała ich męka trwała bardzo długo. Tego dnia, kiedy kolejny raz Nadia przyszła do mieszkania, Aleksandr obudził się rozdrażniony. Miał ochotę na amory i niestety tego dnia spała z nim Żenia. Olga siedziała w tamtym momencie na krześle przy stole w sypialni. Posłuchajcie. Rano Andrzej spał z Żenią na łóżku. Ja siedziałam na krześle. Kiedy Andrzej się obudził, zaczął gwałcić Żenię, a ona prosiła go, żeby tego nie robił. Później kazał mi się pieprzyć. Odmówiłam. Powiedział, że za karę zamknie mnie w łazience. Właściwie byłam tam bardzo często. Męki dziewczyn nie miały końca. Opis, jaki podała Ola, był przerażający i przede wszystkim bardzo szczegółowy. Jak już się częściowo przekonaliście. Zgodnie z jej słowami były karane za wszystko, niezależnie od tego, czy były winne, czy nie. W sumie to tak naprawdę Saszę ograniczała tylko i wyłącznie jego własna wyobraźnia i zachciewajka. Według Oli pewnego dnia zawieruszyła się gdzieś gazeta z programem telewizyjnym i Spiesivciew strasznie się zdenerwował. Jako że siedział ciągle w domu, to jego jedyną rozrywką było oglądanie telewizji, chociaż w sumie nie jedyną, bo główne hobby polegało na masowych morderstwach. No ale dobra, lubił telewizję i jak w każdym szanowanym domu lat 90. program telewizyjny musiał być, więc kiedy nagle magicznie zaginął, oskarżył dziewczyny o to, że go ukradły. Żenia bardziej zarzekała się, że to nie ona, za co została ukarana. Obydwie dostały lanie, ale to Żenia poniosła większe konsekwencje. Jedną z kar, jakie dziewczyny dostawały, albo w sumie tortur, było chodzenie w kółko bez końca po pokoju. Chodziły i chodziły, aż padały z wycieńczenia i zawrotów głowy. Tego dnia to Żenia otrzymała tą karę, a kiedy nie była już w stanie ustać, Sasza postanowił kontynuować mękę i głową leżącej dziewczyny zaczął walić o podłogę. Kiedy dziewczyna przestała się ruszać, przerzucił się na Olę. Zaczął ją kopać bez opamiętania, a później zamknął ją w łazience. Siedziała w niej chwilę skulona w kącie, aż nagle drzwi otworzyły się z hukiem, a w środku stanął Sasza. Dziewczyna była pewna, że zaraz zacznie się kolejna seria bicia, ale on ją zaskoczył. Zapytał bowiem, czy umie przeprowadzić resuscytację. Szybka ulga przerodziła się w wielki smutek, bo przecież tylko jedna osoba mogła potrzebować takiej interwencji. Ola rzuciła się na pomoc, ale po godzinie reanimacji okazało się, że Żenia zmarła już jakiś czas wcześniej. Ola widziała, że mózg koleżanki rozbryzgł się wokół, ale i tak robiła swoje, bo to dało jej trochę czasu, żeby odsunąć nieuniknioną śmierć. Została przecież sama na łasce potwora. To będzie straszne, co powiem, ale w sumie taka była brutalna prawda. Dopóki Żenia żyła, dzielił swoją uwagę na nie dwie, a teraz musiała przyjąć wszystko samotnie, więc musiał to być dla niej olbrzymi cios. Ola powiedziała, że Andrzej, czyli Sasza, w trakcie jak ona próbowała ogarnąć ciało koleżanki, stwierdził, że w sumie to lubił Żenię, co sama zdążyła zauważyć, bo częściej zaciągał ją do łóżka. Natomiast Ola była bardziej workiem do bicia i niewolnikiem dla niego. Powiedział, że będzie za nią tęsknił, a żeby cząstka jej duszy z nim została, nie pozwoli jej dotykać. Miała zostać tam na podłodze przez 3 dni. Otworzył tylko okno, żeby wietrzyć smród rozkładającego się ciała, ponieważ leżała koło kaloryfera. Można by pomyśleć, że śmierć jego faworyty trochę go otrzeźwiła czy spowolniła, ale nie. On od razu przerzucił się na Olę. Dziewczyna jeszcze nie ostygła, a on stał już nad ostatnią dziewczynką, sapiąc na nią obleśnie. Ale Ola, która przetrwała prawie miesiąc w niewoli, nabrała wprawy w odwlekaniu najgorszego. Postanowiła zaryzykować i poprosiła o pozwolenie na skorzystanie z ubikacji i na umycie się. Zawsze się zgadzał, bo zajęty był Żenią, ale teraz nie było nikogo innego i przeliczyła się. Ta prośba nie tylko spotkała się z odmową, ale i aktywowała Saszę, wyzwalając straszny wybuch. Rzucił się na nią.
Pobił bardzo dotkliwie, a później zgwałcił jeszcze brutalniej. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale to był chyba pierwszy raz, kiedy jej to zrobił. W ogóle jej pierwszy raz w życiu. Jakie to smutne. Ale to, co jej zrobił, było wyjątkowo okropne. Nie tylko ją wykorzystał seksualnie, ale zrobił to tak, że aż mnie zmroziło. Pamiętacie? Ola poprosiła o możliwość umycia się, więc Spiesivciew wziął wąż, taki jak ogrodowy, i nim ją zbezcześcił. A później powiedział, że przecież chciała się umyć i puścił wodę pod ciśnieniem. Ola powiedziała, że strasznie bolało i błagała, żeby przestał. Nie pamiętała, kiedy to się skończyło. Chyba zemdlała. Następne, co zapamiętała, to dzień, kiedy w mieszkaniu była matka Spiesivciewa i jego siostra. Ciało żeni leżało jeszcze na podłodze, więc uznała, że nie minęło 3 dni. Ale on zaczął instruować kobiety, jak mają pozbyć się dziewczyny i że wszystkie części mają być pochowane w jednym miejscu. Teraz wrócę do słów samej Oli. Ja opowiedziałam wam dzień odkrycia tego koszmaru tak jakby z zewnątrz, z drugiej strony drzwi. Ale teraz posłuchajcie, co działo się w mieszkaniu tego dnia, kiedy świat dowiedział się o wrotach piekła przy prospekcie Pionierskim 53. Wczoraj ktoś głośno pukał do drzwi mieszkania. Andrzej najpierw zapytał, kto puka, a potem powiedział, że zaraz znajdzie klucz, ale ubrał się, założył buty i gdzieś pobiegł. Nie wiem gdzie, ani jak uciekł z mieszkania. Leżałam w pokoju na podłodze i bałam się odezwać, bo myślałam, że przyjechała milicja. Andrzej powiedział, że jeśli przyjedzie milicja, to mnie od razu zabije. Staruszka i druga kobieta były ostatnio w mieszkaniu około tydzień temu, kiedy Andrzej zabił Żenię. Nigdy więcej ich nie widziałam. Zeznania Oli trwały kilka godzin, ale jej stan był tak ciężki, że dziewczyna musiała zrobić przerwę. Dokończyła swoją historię następnego dnia. Prokurator przyszedł do niej ponownie. Tym razem miał ze sobą kamerzystę. To właśnie wtedy powstała słynna kronika wideo. Opowiedziała wszystko jeszcze raz. Pokazano jej również zdjęcia nagich dziewcząt znalezionych w mieszkaniu Spiecivciewa. Okazało się, że wszystkie zdjęcia pokazywały całkowicie nagą Olę i jej zamordowane przyjaciółki. Ola, mimo interwencji lekarzy, zmarła w szpitalu 27 października 1996 roku. Kruche ciało 15-latki nie wytrzymało tylu silnych obrażeń. Późniejsza sekcja zwłok była druzgocąca. Spiecivciew kilkakrotnie dźgnął Olę w brzuch w dniu, w którym ostatecznie odkryto ją u niego w mieszkaniu. Miała też liczne złamania, otarcia i siniaki, rany cięte i ślady po porażeniach prądem. Okazało się, że Spiecivciew wielokrotnie aplikował Oli silne wstrząsy elektryczne. Matko Boska, od razu przyszedł mi na myśl telefon Takera, to urządzenie do torturowania więźniów. Pielęgniarka, która się nią opiekowała, była w pobliżu w chwili jej śmierci. Lekarz próbujący ją ratować powiedział, choć nieoficjalnie, że w zasadzie to dobrze, że nie przeżyła. Obrażenia, z którymi trafiła do szpitala, były tak poważne, że normalne życie byłoby dla niej niemożliwe. Biedactwo. Jedyne, co daje choć trochę ukojenia i chcę w to wierzyć, to to, co powiedziała pielęgniarka, która opiekowała się Olą w ostatnich chwilach. Według kobiety Oleńka nie cierpiała. Po prostu zamknęła oczy, zasnęła i odeszła. Dokładnie powiedziała tak. Myślę, że chciała o wszystkim zapomnieć, przestać żyć w tym świecie, który przyniósł jej tyle cierpienia. Ale teraz śpi wiecznie i to dobrze. Nie sądzę, żeby mogła stłumić lub zapomnieć o tym, co musiała znieść. Walka o jej życie przyćmiła na chwilę to, co nie działo się w blasku fleszy, czyli pościg za Spiesivciewem i przygotowanie sprawy karnej. Olga Galcewa była jak dotąd jedynym świadkiem piekła, które Spiesivciew sam stworzył w swoim mieszkaniu. Ale on sam, jego matka i siostra z piekła rodem byli nadal na wolności. Tylko, że tu pojawił się problem, bo wiecie jak to było, a może nadal jest w skorumpowanym, nepotycznym i kolesiowskim świecie. Jak masz plecy, to masz farta, a one miały. Dawanie na prawo i na lewo przez Nadię plus praca dla znanego nowokuźnieckiego adwokata robiły swoje. I choć w tym momencie każdy wiedział, kogo szukają
i kogo należy aresztować. Jakoś chętnych nie było. Ale nie można było odwlekać tego w nieskończoność. A mam wrażenie, że momentem, w którym się przełamano i wzięto za robotę, a nie pierdolenie kotka za pomocą młotka, była informacja, która przyszła ze szpitala, że Ola Galcewa się poddała. To naprawdę zabolało. Zabrano się w kupę i rozesłano milicję na poszukiwania. Nie wiedziano, gdzie jest główny bohater, ale znano adresy przede wszystkim Nadii. Uznano również, że trzeba przypilnować główną scenę tego dramatu. Mieszkanie numer 357 nadal stało otwarte, choć prace kryminalistyczne się już zakończyły. Liczono na to, że może któraś będzie na tyle głupia, że wróci na chatę, ale nie, nikt się nie pojawił. To mieszkanie nadawało się już tylko do polania kwasem i potraktowania napalmem. Było tam więcej płynów ustrojowych niż w publicznym kiblu. Plus to, czego te ściany były świadkiem. Słuchajcie, nie wierzę w rzeczy paranormalne, ale tyle zła i cierpienia zostawia ślad. Nie sądzę, żeby w tym mieszkaniu ktoś mógł zamieszkać. Podejmowano próby wprowadzenia go w obieg, ale z tego co udało mi się ustalić, to nie powiodły się. Mieszkanie stało głównie puste, bardzo długo, zaklejone jeszcze taśmą, którą zostawiła milicja. Czasem ktoś tam pomieszkiwał, ale bardzo krótko i rzadko. Podobno do dziś jest puste. Ale w tamtym momencie, po tym jak uprzątnięto je po całej akcji, liczono, że może jednak któraś do niego wróci. Choć w sumie wiedziano, że to mało prawdopodobne. Kiedy więc ustalono adres Nadii, kilka radiowozów pojechało do niej. I choć powiedziano A, nadal obawiano się powiedzieć B. Bo kiedy milicjanci stanęli pod drzwiami, świadkowie opowiadali, że było pełno wahania. Jednak jej macki musiały sięgać głęboko. Milicjanci po chwili zaczęli pukać do drzwi, co również było raczej niespotykane. Zazwyczaj, kiedy już miano nakaz aresztowania, wjeżdżało się z buta, a tu puk puk, jakby na wesele prosili. Każdy odetchnął z ulgą, że nikt nie otworzył. Dowódca uznał, że trzeba pojechać do sądu. Pewnie jest w robocie. Przy okazji matka Saszy, czyli Ludmiła, pracowała w tym samym sądzie, więc może uda się załatwić obydwie naraz. Zgodnie z tym, co powiedział jeden z funkcjonariuszy biorących udział w aresztowaniu, cała ekipa poszła do baru po drodze do sądu. Musieli walnąć parę głębszych, żeby nabrać odwagi. To naprawdę dużo mówi o tym, jak tam wszystko funkcjonowało. Za dupę i kasę można było mieć wszystko. Widocznie Nadia miała niezłe plecy, skoro aż tak się bali. A druga kwestia to nawet milicjanci na służbie walili gaz. Bez kitu, ja to nie wiem, jak ten kraj jeszcze nie implodował. Ale nic to. Trzeba było wykonać rozkaz, więc pojechano do sądu i przy wejściu zagadali strażnika. Gdzie Nadzieżda i Ludmiła pracują i czy są? Pierwsza odpowiedź brzmiała: trzecie piętro, pokój sekretarki. Druga odpowiedź: nie mam pojęcia. Strażnik stwierdził, że przyszedł do pracy dopiero godzinę wcześniej i nie widział kobiet, ani nie wchodził na ich piętro. Milicjanci chwiejnym krokiem poturlali się po schodach, a kiedy zobaczyli drzwi, to stwierdzili, że już nie mają wyjścia. Zapukali, ale nikt ich nie zaprosił do środka, ani nikt nie otworzył. Pukali dalej, zaczęli wzywać kobiety, ale znów nic. Z pokoju obok wyszedł jakiś pracownik, młody chłopak. Zapytał, o co chodzi, i wtedy dowódca wyciągnął nakaz aresztowania wystawiony na Nadię i jej matkę. Nie wiem, kim był ten chłopak, że uznał, że ma prawo ingerować, ale czytając nakaz był wyraźnie poirytowany i zachowywał się autorytarnie. Tu nie jestem pewna, ale z transkryptu z raportu czynności operacyjnych w sądzie zrozumiałam, że chłopak obruszył się i stwierdził, że oni nie mają tu władzy i w tym budynku tylko on może dokonać zatrzymania tych dwóch. Następnie kazał odejść milicjantom i poinformować swojego szefa, że ma czekać na wiadomość od niego. Totalne szaleństwo. Milicjanci w popłochu zawinęli się i poszli do tego samego baru na kolejnych kilka głębszych. Po powrocie na komisariat nie było wcale lepiej. Wszędzie był chaos, wszyscy biegali jak poparzeni, papiery latały. Szef był podobno wściekły i szybko się o tym przekonali, bo wyskoczył ze swojego biura i darł mordę, aż się zapowietrzył. Wyzywał od wszystkiego. Nie będę powtarzać, bo mnie YouTube zablokuje, bo wiązatka była ciasna jak szaliczek, który robiłam na lekcji techniki.
No dobra, szef był wściekły, aż mu żyła na czole pulsowała, ale co się dziwić? Jak mieli aresztować dwie kobiety, a oni nawalili się jak szpadle i wrócili bez babeczek. A stawka była wysoka, bo wszędzie trąbili o rzeźni przy prospekcie pionierskim i kto jest odpowiedzialny za śledztwo. Więc wstyd jak nie wiem co wyszedł. Plus nie było już mowy o zaskoczeniu kogokolwiek. Teraz one na pewno wiedziały, że są poszukiwane i się gdzieś zaszyły. Komisarz kazał im sobie odpuścić Ludmiłę i Nadię i odnaleźć Saszę. Tu sytuacja nie była taka prosta. On nigdzie nie pracował, nie miał znajomych oprócz matki i siostry, więc nie mieli nawet pojęcia, gdzie szukać. Przesłuchano wszystkich sąsiadów i padło pewne miejsce dworzec miejski. Kiedyś często tam bywał, może i teraz się tam schował. Milicja pojechała tam, przekonana, że zaraz go zawiną, ale jak zwykle dupa. Nikt go nie widział od dawna. Wrócili do punktu wyjścia, ale jak zwykle z pomocą przyszedł przypadek. Bo oto 2 dni później na jednej z ulic zatrzymano typa, który próbował uprowadzić i zgwałcić bardzo młodą dziewczynę. Wylegitymowano go, ale jakimś cudem nie rozpoznano nazwiska. Jak to jest możliwe? Nie wiem, przecież trąbili o nim od kilku dni wszędzie. I nawet jeśli ktoś nie śledził tej sprawy jakoś bardzo, to musiał wiedzieć, o co podejrzewany jest Aleksandr Spiesiwciew. Ale w końcu ktoś się żachnął. Kiedy wypełniano dokumenty z zatrzymania, ktoś jednak był na tyle przytomny, że jednak się kapnął i poinformowano przełożonego. Uf, seryjny morderca z Piesowciew został zatrzymany, ale sam Aleksandr był tylko połową sukcesu. Trzeba było jeszcze doprowadzić pozostałe podejrzane, ale to za chwilę. W rzeczywistości sprawa z Piesiwciewa zawierała niewiarygodnie wiele przypadków zaniedbań i bezczynności ze strony różnych służb. Przypomnijmy sobie, jak śledczy praktycznie przegrali sprawę Żeni Guselnikowej w 1991 roku. Wtedy Piesiwciew został wysłany do kliniki psychiatrycznej w Orle, gdzie spędził około roku i nie wiadomo do końca w jakich okolicznościach i dlaczego opuścił jej mury. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku. Gdyby nie ten błąd biurokratyczny, Spisivciew nie odebrałby życia tylu osobom, ale teraz nareszcie był zatrzymany. Nie podam wam okoliczności, w jakich zatrzymano kobiety. Tych wersji jest tak dużo i są tak sprzeczne, że nie udało mi się wysupłać z tego nic, co miałoby sens. Podobno same się zgłosiły, ale udało się je doprowadzić na komisariat, gdzie przebywał również Sasza. Praktycznie natychmiast po aresztowaniu Spiesiwciewa rozpoczęły się przesłuchania każdego z członków grupy. Sasza był, jak można było się spodziewać, pierwszy. Wyobraźcie sobie teraz, że kilka dni temu staliście w mieszkaniu pełnym ludzkiego mięsa, organów i innych dowodów mówiących o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami. A teraz patrzycie na osobę odpowiedzialną za mękę Oli i innych, choć jeszcze nie wiedzieli w tym momencie, ile by ich było. Nie było nawet mowy o tym, żeby milicjanci mieli dla niego choć odrobinę empatii. Na dzień dobry na kopach poleciał do izolatki numer 25, w której w całkowitej ciemności przesiedział 24 godziny. 27 października na komisariat przyjechał prokurator i kazał go wypuścić. Na ten dzień zaplanowano eksperyment procesowy, czyli wizję lokalną. Wyciągnęli go i pojechali do mieszkania. Podobno był bardzo arogancki, kiedy wchodzili do środka. Czego? Nie wiem. Myślę, że był dumny z faktu, że przeraził tak wiele osób tym, co zrobił, a każdy przejaw podziwu, nawet jeśli jest strachem, dla takiej osoby jak Sasza, który szukał uznania, był jak woda na młyn. Szybko mina mu jednak zrzedła, kiedy zobaczył, że jego królestwo zostało zbezczeszczone i splądrowane. Przecież zabrano wiele rzeczy jako dowody, inne wywalono. Ale tu znowu brak zaskoczenia. Odwalono taką lipę na miejscu zbrodni, że prawie przeoczono jeden z najważniejszych dowodów, jakim później posłużono się podczas procesu, ponieważ wśród sterty śmieci czekających na wywalenie leżały notatki i dziennik Saszki, z których był tak dumny, że idiota jakie zobaczył sam je podniósł i chciał zabrać. I w sumie dzięki Bogu, bo inaczej dużo mniej byśmy wiedzieli o tym, co zrobił. Jak na razie wiemy, co działo się z Olą i jej towarzyszkami, ale o innych
Jeszcze wiedzieliśmy niewiele. Teraz miało się to zmienić. Żeby być dokładną, to zapiski z Piesivciewa składały się z jednego dziennika i wielu kartek formatu A4 zapełnionych różnymi bazgrołami i rysunkami. Zapisał imiona swoich ofiar, sposób ich zabójstwa, a także narysował ich genitalia. Prokurator poprosił, żeby odczytał te notatki. Naliczył 19 nazwisk. Spiesivciew, stojąc w mieszkaniu przed prokuratorem i milicjantami, przyznał się do 19 morderstw. Wstępnie powiedział, że różnie postępował. Czasem przytrzymywał swoje ofiary kilka tygodni, czasem umierały jeszcze tego samego dnia. A wszystko to mówił, jakby opowiadał o meczu, jaki oglądał dzień wcześniej. Głównie mówił o swoich ofiarach w rodzaju żeńskim, ale co ciekawe, biegły sądowy znalazł również szczątki chłopców i mężczyzny. Znaleziono również prywatny album ze zdjęciami i to rozwaliło system. Było tam pełno zdjęć nagich, bardzo młodych dziewcząt, które ułożone były w erotycznych pozach. Świadomość, co one przeżyły i jak skończyły, była straszna. Wielu milicjantów ponownie zaliczyło okoliczne knajpy, żeby zalać się w trupa i nie myśleć o tym. Spędzili w mieszkaniu kilka godzin, a kiedy uznano, że już więcej niczego nie wskórają, wrócili do aresztu. Okej, trzeba przyznać, że sprawa była naprawdę poważna. To, co uważano za najgorsze, było tylko przedsionkiem do kolejnych potworności i zdawało się, że nie było temu końca. Należało wszystko jakoś posegregować i zacząć budować sprawę przeciw całej trójce. Ale zanim do tego doszło, przyszła wiadomość, że Nadia nie została o nic oskarżona. Owszem, zatrzymano ją i przesłuchano, ale podczas rozmowy ze śledczymi pozowała na przestraszoną i skrzywdzoną przez własną rodzinę kobietę, która nie potrafiła odmówić bratu i matce. Czy tak było rzeczywiście? Ciężko stwierdzić. Nie można jej odmówić tego, że doznała wielu krzywd w tym domu. Ale czy było do końca tak, jak powiedziała? Nie wiem, śmiem wątpić. Ale jej złota punia przysporzyła jej przyjaciół. Na najwyższych szczeblach dbano o nią, a koneksje w sądzie i prokuraturze też bardzo pomogły. Więc Nadia wyszła wolna, bez ani jednego zarzutu. Co innego było z Ludmiłą i Saszą. Oni obydwoje zostali oficjalnie aresztowani i należało ich również porządnie przesłuchać. Nie było co dalej zwlekać, ale nikt nie chciał po raz kolejny słuchać tych potworności. No cóż, ale jak mus to mus. Przeprowadzono wiele takich przesłuchań w różnych konfiguracjach, ale najciekawsze były te, podczas których siedzieli wspólnie i odpowiadali na pytania prokuratora. Powstało również słynne nagranie wideo z tych rozmów i dynamika podczas nich była niejednokrotnie zaskakująca, bo wielokrotnie Ludmiła zganiała winę na Saszę. To trochę kłóciło się z obrazem matki bezgranicznie i bezkrytycznie kochającej syna. Wstępnie postawiono jej już kilka zarzutów, między innymi oskarżono ją o rozczłonkowanie zwłok i przygotowanie ludzkiego mięsa na kotlety, zupy i pierogi. Karmiła nimi między innymi Olę Galcewą. Inne zarzuty tyczyły się rozczłonkowania ciał i pozbywania się ich w rzece Aba i zakopaniu kilku zwłok na okolicznym pustym placu. Tylko że ona nie miała zamiaru się do niczego przyznawać. Szła w zaparte i twierdziła, że nic nie wie. W myśl zasady im głośniej będę zaprzeczać, to na pewno mi uwierzą. Ale tam nie było opcji, żeby ktoś jej wierzył w cokolwiek. Szybko również stało się jasne, że Ludmiła nie ma żadnego wsparcia w synu. Spiesivciew kompletnie nie szanował matki, a nawet był wobec niej wrogo nastawiony. Lata nadskakiwania synusiowi nie sprawiły, że związał się z nią miłością i lojalnością, a tylko pogardą i roszczeniowością. Zresztą wspomniałam wam, że lata przyglądania się temu, jak ojciec traktował matkę i siostrę, upewniły go, że ona, ale i reszta kobiet nie są nic warte, chyba że mają służyć zaspokajaniu jego potrzeb. W trakcie przesłuchania wielokrotnie bardzo źle się do niej odzywał i nie zwracał się do niej ani per mamo, czy nawet po imieniu, tylko per jak do jakiegoś menela. Takiej się odpłacał za lata poświęceń i niańczenia. Pamiętacie, nawet rzucała kamieniami w okna prokuratora, żeby go ochronić, a on do niej jak do psa. Bosko. Ta kobieta była w stanie zrobić dla syna wszystko, a on jej kompletnie nie szanował. I to poważnie wszystko.
Nie tylko utrzymywała trudnia, przynosiła mu jedzenie, sprzątała i prała, ale wabiła mu do domu jego ofiary, a później pozbywała się zwłok. No czacha mi dymi na samą myśl, że taka dynamika trwała wiele lat. Posłuchajcie fragmentu przesłuchania. Pani Ludmiło Spiesiewciewa. Proszę mnie uważnie posłuchać. Pani syn przyznał, że trzymał wszystkie 19 dziewcząt w waszym wspólnym mieszkaniu i przez tygodnie je tam powalał, gwałcił, a w końcu zabijał i zjadał. A pani, mieszkając w tym samym mieszkaniu z synem, twierdzi, że niczego pani nie zauważyła? Na co ona odparła: Nie, nie mam z tym nic wspólnego. Dam pani dobrą radę. Prokurator kontynuował, próbując spojrzeć Ludmile w oczy, bo nie chcę już słuchać twoich bajek. Uwierz mi, są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Twój syn się przyznał. I nie jest jedyny. Był jeszcze jeden świadek, który oskarżył cię podczas ostatniego przesłuchania. Nigdy nie zwabiłam dziewczyn do mieszkania. To wierutne kłamstwo, odpowiedziała Ludmiła. Na co Saszka bardzo serdecznie włączył się do rozmowy słowami. Nigdy nie zwabiałaś dziewczyn, mamo? Ciągłe zaprzeczenia nie pomagają. Czemu im nie powiesz, jak było naprawdę? Widać, że wiedzą wszystko. Pogarszasz sytuację. Daj spokój, jesteś głupsza niż myślałem. Takie spory trwały ciągle podczas przesłuchania. Nie wiem, jaki mieli śledczy cel w tym, że ciągnęli to tak długo. Może liczyli, że jakoś wpłyną na siebie wzajemnie i powiedzą coś więcej, bądź będą dopełniać swoje opowieści, ale dupa. Pewnie jakby nie siedzieli każdy w innym kącie pokoju, to by sobie dali po mordach. Ale prokurator kontynuował. Puścili im nawet nagranie z rozmowy z Olą. Nie wiem, może liczyli na to, że poczują jakieś wyrzuty sumienia, ale ja zupełnie nie wiem, jaki był w tym sens. Skoro ten zwyrol jarał się cierpieniem i miał to z pierwszej ręki, to co niby miałoby wskórać taśma z przerażoną, umierającą dziewczynką? Chyba tylko tyle, że pod stołem kuśka mu bryknęła. Najbardziej podczas przesłuchania dostało się Ludmile. To na niej skupił się prokurator i w sumie najbardziej obwiniał za wszystko, co działo się w mieszkaniu. Twierdził, że wychowała potwora i gdyby nie to, że przyprowadzała Spiesiewciewowi te biedne dziewczyny, to on by ich nie mordował. Broń Boże, nie pomyślcie, że prokurator w ten sposób usprawiedliwiał postępowanie Saszy i jego nienawidził równie mocno, ale fakt, że kobieta i do tego matka przyprowadzała te dzieci na rzeź, był nie do przyjęcia. Plus prokurator strasznie przeżył rozmowę z Olą i jej późniejszą śmierć. Sasza może i siedział niewzruszony, ale Ludmiła szybko pękła i błagała o litość. Płakała i lamentowała, błagała, żeby nie skazywali jej na śmierć. Miała czelność twierdzić, że ona to wszystko z miłości, ale sama nie robiła nic dziewczynkom. Tylko że później przerabiać je na kotlety, gulasz i pierogi to już spoko. Jakie to jest niesamowicie, jak wybiórcza jest ludzka moralność. Twierdziła, że robiła to w sumie w samoobronie, bo gdyby nie przyprowadzała im dziewczynek, to on by ją bił i Bóg jeden wie co jeszcze. Ale na słowa prokuratora, że nie musiała tam przecież chodzić i nic by jej nie groziło, odparła zdziwiona, że jak to? Że niby miałaby nie opiekować się Saszką? Jezu, naprawdę czacha mi dymi i jestem wykończona. Chyba przepłukam mózg kwasem po tym odcinku. Ludmiła była przekonana, że ona jest niewinna. Usprawiedliwiała się ciężkim życiem i opowiedziała o mężu. Posłuchajcie. Widzisz, mój mąż bił mnie tylko wtedy, gdy pił codziennie. Był dla nas bardzo niedobry, zwłaszcza kiedy nie dałam mu zarobionych pieniędzy, żeby mógł sobie kupić wódkę. Pewnego dnia, kiedy znów nie dostaliśmy pensji, krzyknął na mnie: Już odkładasz wszystkie pieniądze dla siebie i dzieci? Pomogę ci. Potem zerwał ubranie z mojej córki, która się do mnie kurczowo trzymała, i zgwałcił ją na moich oczach. Leżąc naga na ziemi przede mną, jej oczy patrzyły na mnie, szukając pomocy, ale nie mogłam jej pomóc. Kompletnie nie umniejszam ich traumy. Te słowa pokazały dobitnie, jaki horror przeżywali, zwłaszcza Nadia. Jednak nie ma żadnego usprawiedliwienia tego, co robili później. Takim wyznaniom nie było końca, aż 2 tygodnie później Ludmiła Spiesiewciewa zgodziła się zawrzeć umowę z prokuraturą.
Obiecała między innymi, że dokładnie pokaże, gdzie zakopała szczątki dzieci, jakie wynosiła z mieszkania. W zamian miała nie otrzymać kary śmierci. Teoretycznie przyznała się do winy, ale dalej wypierała się, że była winna. Trochę masło maślane, ale w jej skorumpowanym umyśle ona naprawdę uważała, że nie jest nic winna ani za nic odpowiedzialna. Zgodnie z umową, kilka dni później poszła razem z ekipą milicjantów i robotników na pusty plac nieopodal ich bloku i pokazała miejsce, gdzie zakopywała szczątki. Odnaleziono kilka małych kości i nic więcej. Spiesivciewa przyznała, że największe fragmenty wrzucała do rzeki, a te zostały już odnalezione. Ale powstawało pytanie, co z głowami, skoro odnaleziono tylko jedną? Przecież ofiar było co najmniej 19, więc gdzie pozostałe 17? Bo nie liczymy Oli, która zmarła w szpitalu. Ona początkowo nie chciała nic powiedzieć, ale w sumie nie było już czego ukrywać, więc wyznała, że głowy otrzymywał pies i je zjadał. To, co zostało, wyrzucała w różnych miejscach, zazwyczaj do śmieci. Saszka zawsze powtarzał, żeby pozbywać się głów, bo bez nich nikt im niczego nie udowodni. Dziwna logika, zważywszy, że innych dowodów walało się mnóstwo, gdzie popadło. Ale okej, nie oceniam. Z Piesivcewą odprowadzono z powrotem do celi. Rozpoczęła się faza aktywna, czyli budowanie aktu oskarżenia i sprawy przeciwko Aleksandrowi. Podczas śledztwa biegli sądowi sporządzili swoje raporty, a śledczy przeglądali papiery i dokumenty, tworząc oficjalne zarzuty, które później miały zostać postawione Aleksandrowi. Czekał go długi proces. Trzeba było skatalogować wszystkie znalezione dowody, przeprowadzić wszystkie przesłuchania świadków, zidentyfikować części ciał ofiar i przeprowadzić badanie psychiatryczne. Nie było to proste zadanie, bo po pierwsze było tego dużo, a po drugie Sasza często nie chciał współpracować. Ale udało się i proces z Piesivciewa rozpoczął się rok później, w 1997 roku. Aleksandr siedział już od roku w izolatce, ale kiedy pojawił się w sądzie, nie wyglądał wcale źle. W sumie to wyglądał zdecydowanie lepiej niż podczas zatrzymania i pierwszego przesłuchania. Był uczesany i ogolony, a nad ustem miał poważnego wąsa. Jak na tamte czasy przez wiele kobiet uznany był za całkiem przystojnego. Dobra, wiem, zżyk, ale tak było. Pamiętacie, jak laski sikały po nogach za Ramirezem? Hybristofilia to nie żarty. I tu też trafiło się kilka takich, co uznało Saszkę za niezłe ciacho. Ale nic to. Trzeba go było ponownie przesłuchać i sporządzić oficjalny i pełny protokół z niego. Kiedy go wprowadzono do pokoju, prokurator już czekał. Obok niego siedziała protokolantka z maszyną do pisania, a na biurku stał mikrofon. Na samym początku Sasza powiedział, że nie będzie odpowiadać na żadne pytania dotyczące jego matki. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z jej udziałem we wszystkim i o to należy pytać ją samą. Odciął się również od kwestii związanych z kulinarnymi aspektami tej sprawy. Owszem, przyznał, że zjadał to, co ugotowała, ale nie odniósł się co do samego gotowania. Później prokurator zapytał, czy jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania, na co Sasza rozdrażniony odpowiedział, że przecież już się do wszystkiego przyznał, że zamordował 19 osób, których imiona i rysunki umieścił w swoim dzienniku. Stwierdził również, że gdyby nie pęknięta rura, to byłoby ich znacznie więcej. Ogólnie zadawano sobie pytanie, czy te 19 imion to rzeczywiście wszystko? Zapewne widzieliście niektóre sensacyjne nagłówki, że mógł zabić nawet 90 osób, ale moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Głównie przez to, że to nie on przyprowadzał swoje ofiary, bo przecież nie wychodził z domu. Taka ilość ludzi byłaby zdecydowanie bardziej zauważona przez sąsiadów, którzy owszem potwierdzili, że kręciło się tam sporo dzieciaków i nastolatków, ale nie aż 90 osób. Choć sam Spiesivciew przyznał, że wydaje mu się, że zanotował raczej wszystkie nazwiska, ale mógł pominąć kogoś, bo zazwyczaj był nawalony jak szpadel. To właśnie podczas tego oficjalnego przesłuchania Sasza jasno i wyraźnie powiedział, że jego misją było oczyszczanie ulic miasta. Posłuchajcie. W naszym mieście są setki prostytutek poniżej 10 roku życia. Wiesz, ile narkomanek włóczy się po naszych ulicach? Nie chciałem tego. Walczyłem z tym.
Na każdym roku można spotkać bezdomnych chłopców i dziewczęta, a oni myślą tylko o jednym. Winne jest okradanie ludzi i włóczęgostwo. W naszym kraju panuje przemoc i korupcja. Politycy tylko napełniają sobie kieszenie. Ilu ludzi ginie przez nich? Muszę przyznać, że choć nie wypierał się tego, co zrobił, nadal ostro podtrzymywał swoje wyjaśnienia i motywy. Nie mówię tego z podziwem, ale trzeba przyznać, że miał jaja. Przecież mógł okazać skruchę, cokolwiek, a on dalej swoje. Może to taki zbieg okoliczności, ale w tym aspekcie przypomina mi jednak trochę Ramireza. On też tak uzasadniał swoje postępowanie, że może jakbym tego dłużej słuchała, to i sama bym w to uwierzyła? Nie no, żartuję, ale wiecie o co mi chodzi. Miał wizję świata, w której to, co robił, było uzasadnione. Podobnie jak z Żenią Guselnikową. Nie wypierał się, że ją zabił, ale uważał, że nie jest odpowiedzialny za śmierć, bo to innych wina. Powalone, ale on w to ewidentnie wierzył. Tylko jak do tego wszystkiego, co opowiadał, miały się ostatnie trzy ofiary? Przecież Ola, Żenia i Nastia nie były zwykłymi ulicznicami ani narkomankami. To były trzy grzeczne dziewczynki, które miały niesamowitego pecha. Ale na to Sasza miał również odpowiedź. Twierdził, że były u niego w domu tak długo, że narkotyki opuściły ich organizm. Czyli dla niego nie było opcji, że któraś z kobiet czy dziewczyn nie wpisywały się w jego wizję. Każda była plugawym pomiotem szatańskim, który trzeba wyplenić. Ale zostawmy to na razie, zajmijmy się faktami, a do analizy i motywów przejdziemy trochę później. Prokurator bardzo dążył do tego, żeby w jak najdrobniejszych szczegółach opowiedział o swoich trzech ostatnich ofiarach. Już wam wspomniałam, że los Oli bardzo leżał mu na sercu. W sumie to sobie właśnie uświadomiłam, że nie powiedziałam, jak owy prokurator się nazywał. Wybaczcie, naprawię ten błąd. Nazywał się Aleksandr Skurydin. Pytał więc znowu o okoliczności, w jakich dziewczynki trafiły do niewoli. Sasza dalej zaznaczał, że nie będzie odpowiadał na pytania związane z udziałem jego matki, ale potwierdził jej wersję, że Ludmiła spotkała je pod kioskiem, gdzie dziewczynki chciały kupić baterię i poprosiła je, żeby jej pomogły wrócić do mieszkania. Zeznał również, że dużo swoich ofiar poznał na dworcu kolejowym, gdzie wiedział, że pałęta się dużo bezdomnych i niezaopiekowanych dzieciaków. Stwierdził, że nie miał jasnego typu. Po prostu jak któraś mu się spodobała, to zabierał ją do domu. W tym miejscu przyznał się, że nie tylko matka sprowadzała mu ofiary, on również czynnie brał udział w łowach. Rzadko opuszczał mieszkanie, ale jednak. Upierał się również, że zabierał do domu same dziewczyny, bo nie był gejem, którymi gardził. Twierdził, że gdyby zabił jakiegoś, to zapisałby jego imię. Ale z drugiej strony, podczas innych przesłuchań opowiedział o sześciu chłopcach, których pociął jak sito. Pamiętacie? Było to w poprzednim odcinku. Dlatego ludzie zakładają, że ofiar było zdecydowanie więcej, bo tak jak powiedział, rzeczywiście w dzienniku były tylko imiona dziewczyn. Prokurator Skurydyn był nieustępliwy i ciągle wracał do ostatniej trójki. To właśnie z tych zeznań dowiadujemy się najwięcej o tym, co stało się z dziewczynkami. Zaraz po tym, jak weszły do mieszkania, pies Saszy ugryzł jedną z nich, co wprawiło dziewczynki w stan paniki. Krzyczały i płakały, ale nie otrzymały żadnej pomocy, tylko krzyk i obelgi. A kiedy nie chciały współpracować, Aleksandr zaczął je bić i zamknął je w łazience. Na pytanie, czy nie bał się, że ktoś usłyszy ich krzyki, odpowiedział, że nie, bo okna były pozamykane, a sąsiedzi byli już wytresowani, żeby mu nie przeszkadzać. Żeby je całkowicie sobie podporządkować, wpuszczał do łazienki psa. Boże, jak te dziewczyny musiały się bać. On je gryzł, jak to Sasza stwierdził, bo lubił, ale nie zadawało ran na tyle niebezpiecznych, że zagrażało to ich życiu. Kiedy były już cicho, otworzył drzwi i je wypuścił. Nie opatrzył ich ran, tylko same zawijały je papierem toaletowym, żeby nie krwawiły. Później, jak stwierdził, przystąpił do tresowania, czyli bił je co chwilę i mówił, co mają robić. A jak coś mu się nie spodobało, to bił dalej. Powiedział, że używał pięści, a kiedy ręka zaczęła go już boleć, to wziął kij, którego używał do bicia psa. Zgodnie z jego słowami dziewczynki większość czasu były zamykane w łazience. Wypuszczane były tylko wtedy, kiedy jego matka albo siostra musiały się wykąpać. Po kilku dniach, kiedy już zapanowała jakaś rutyna,
Zabrał się za kolejne czynności, czyli za gwałty. Powiedział, że dziewczynki były dziewicami i musiał nauczyć je tego, co lubił najbardziej. Przyznał również, że skupił swoją uwagę na Żeni, bo najbardziej mu się podobała. Tym samym potwierdził słowa Oli, która również tak zeznała. W swoim zgniłym umyśle twierdził, że one lubiły to, co z nimi robił, bo przecież każda kobieta była stworzona, żeby mu służyć, a on był taki boski, że na pewno musiały być zadowolone. Bardzo dziwne, zważywszy, że miał tak niską samoocenę, a tu wierzył, że z niego jakiś Chuck Norris albo inny nadczłowiek. Muszę go zacytować, bo bym nie uwierzyła, gdybym sama tego nie przeczytała. Słuchajcie. Jestem głęboko przekonany, że dobrze się bawiły. Szybko te suki nauczyły się wszystkiego. Skorydyn kontynuował, choć bardzo ciężko było mu wysiedzieć w spokoju. Później powiedział, że kiedy Spiesivciew wypowiedział te słowa, chciał się na niego rzucić i rozwalić mu ten głupi ryj, ale musiał słuchać dalej. Sasza stwierdził, że nie jarał go młody wiek ofiar jako taki. Nie uważał się za PDF-a, ale uważał, że to, że były takie młode, dawał mu większą władzę nad nimi i ogólnie bardzo był podniecony tym, że miał je trzy naraz. Ten fragment będzie ciężki. Posłuchajcie. Czy dziewczynki naprawdę wiedziały od początku, że umrą? Wiedziały o tym od pierwszej minuty. Powtarzałem im bez przerwy, że powinny być dla mnie miłe, jeśli nie chcą cierpieć długo. Mówiłem im też, że będą musiały znosić ból, jeśli będę nieszczęśliwy. Jedna z nich wydawała się być najsłabsza. Chciałem ją włożyć do wanny przed innymi dziewczynami i przeciąć jej gardło. Ale najlepsze było to, gdy jedna z dziewczyn chciała wyjść z wanny. Wszystkie były w łazience. Kiedy próbowała wspiąć się na krawędź wanny, trzymałem ją za rękę i to prawdopodobnie ją trochę powstrzymywało. Straciła równowagę. Upadła i wylądowała głową w dół na kafelkach podłodze przed wanną. Kiedy próbowała wstać, strasznie krzyczała. Mówiłem jej, żeby tego nie robiła, ale kiedy spojrzałem na jej nogi, zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie złamała jedną z nich. Wtedy dziewczyny ją naprawiły. Zajęło im to trochę czasu, ale przywiązały jej miotłę do nogi. Już nie krzyczała tak głośno. Bawiliśmy się w łazience jeszcze trochę, ale ja byłem pijany i trochę zdezorientowany. Słuchanie jego opowieści było torturą samą w sobie. Niby wszyscy wiedzieli już, co tam zaszło, ale odkrywanie kolejnych warstw tego syfu to był jakiś inny wymiar. Ale nie było rady, trzeba było to przetrwać. Dlatego Sasza opowiadał dalej. Powiedział, że dziewczynki z dnia na dzień były dla niego coraz milsze. Wiedziały, że inaczej źle się to dla nich skończy. Anastazja, dziewczyna ze złamaną nogą, umarła jako pierwsza. Aleksandr stwierdził, że przestała go kochać, bo ciągle płakała i nie chciała się mu oddawać. Dlatego pewnego dnia powiedział, że dziś będzie zabójcza impreza, jak to nazwał. Kazał Nasti usiąść na brzegu wanny i oznajmił, że zoperuje jej nogę, żeby ją naprawić. Dziewczyna płakała i błagała o litość. Obiecywała, że będzie grzeczna, że noga już mniej jej dokucza i niedługo będzie mogła znowu go kochać. Ale Sasza już postanowił. Kazał Oli i Żeni przytrzymać koleżankę, a sam pojawił się w łazience z wielkim nożem rzeźnickim. Nie powiedział, co tak naprawdę chciał jej zrobić, ale ona tak wrzeszczała, że nawet kojące słowa koleżanek nie pomagały. Wtedy Spiesivciew poderżnął jej gardło i odciął głowę, bo tak się darła, że nie mógł już jej słuchać. Potem, jak sam stwierdził, nastała cisza, co mu bardzo odpowiadało. Pozostałe dwie dziewczynki były w takim szoku, że nie wydawały z siebie żadnego dźwięku, tylko skulone siedziały w kącie. Później wyszedł z łazienki i zostawił je tam z ciałem Anastazji, a żeby nie przyszło im do głowy nic głupiego, to wpuścił do środka psa, który je gryzł, jak krzyczały. Więc było cicho. Zmęczył się i chciał pójść spać, ale był cały we krwi, więc poszedł z powrotem do łazienki i się wykąpał. Później czyściutki poszedł spać. Czujecie to? Masakra. Dobra, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale zeznania z Piesivciewa różnią się od tych, jakie złożyła Ola. Dziewczyna powiedziała, że z progu zaprowadził je do łazienki. Nastia zobaczyła butelki i chciała ogłuszyć z Piesivciewa, ale chybiła, co ją kosztowało życie.
Tą wersję potwierdził sam Sasza w pierwszym przesłuchaniu. Dlaczego więc teraz odpowiedział to zupełnie inaczej? Ciężko stwierdzić. Jak było też w sumie też jest trudno określić, choć dwie wersje przeciw jednej, no sami ocencie. Jego zeznania zakończono w tym momencie i kontynuowano następnego dnia. Spiesivciew powiedział, że jego pies, który siedział zamknięty z dziewczynami w łazience, podjadał ciało Anastazji, co wkurzyło Saszę, bo twierdził, że pozwalał psu na takie akcje, ale tylko pod jego okiem. Wiecie, dyscyplina ma być. Samowolka nie wchodziła w grę, więc pobił psa kijem. Ja jebie ludzie, wiem, że robię ten materiał na własną prośbę i tak mocno wpadłam w tę króliczą norę, ale czuję się tak chora, jak wam to opowiadam. Normalnie czuję ten metaliczny smród śmierci i to przerażenie. Aż mam ucisk w klatce piersiowej. Nie wiem, kto jeszcze wytrzymał tak długo, ale tym, co są nadal ze mną, wielkie dzięki i sorry za traumę. W tym miejscu Sasza przyznał, że zmusił dziewczyny do rozczłonkowania Nasti, a następnie dał matce mięso do gotowania. Później karmił nimi dziewczynki. Sam jadł również ze smakiem i karmił nią psa. Tu również Sasza podał zupełnie inną wersję, w jakich okolicznościach zmarła druga z dziewczyn, czyli Żenia. Zgodnie z jego słowami, dziewczynki nie chciały brać udziału w tej rzeźni i ciągle wymiotowały. To go denerwowało, więc poszczuł je psem. Ale z jakiegoś powodu pies się wściekł i rzucił się Żeni do gardła. Zanim Spiesivciew zdołał go odgonić, minęła chwila. Dziewczynka leżała bez ruchu na ziemi, a Aleksandr ukarał psa, kopiąc go bardzo mocno. Później w złości zaczął kopać również Żenię, która nie reagowała. Ola błagała, żeby ją zostawił. Dlatego też dostała w twarz z pięści. Sasza był zły i zostawił ich wszystkich w łazience. Wrócił po jakimś czasie, żeby się umyć i kazał Oli zająć się Żenią, która nie oddychała. Wtedy Ola próbowała reanimować koleżankę, ale nie było już czego ratować. Żenia nie żyła od jakiegoś czasu. Sasza był naprawdę wściekły, bo tylko on mógł decydować, kiedy i jak jego zabawka zginie. Poszedł spać, a kiedy wstał, rozebrał się do naga i poszedł do Oli. Uznał, że czas na nią i że na pewno będzie szczęśliwa, że teraz nią się zajmie. Ale nie spodobał mu się widok w łazience. Jedne zwłoki częściowo rozczłonkowane, drugie na ziemi. Wszędzie krew, a Ola skulona w kącie, przerażona i cichutka. Odechciało mu się amorów. Aleksander postanowił wyjść na spacer, żeby trochę ochłonąć i zaczerpnąć świeżego powietrza, bo już nieźle waliło w chałupie. Kiedy wrócił, natychmiast zabrał się za Olę. Wyciągnął ją z łazienki na kanapę i brutalnie zgwałcił ją wężem ogrodowym, potwierdzając wersję dziewczynki. Później sam zabrał się za robotę, ale ona coraz głośniej krzyczała. Próbował ją uspokoić, ale ona w końcu sama straciła przytomność, a z jej ust zaczęła lecieć krew. Prawdopodobnie z powodu uszkodzeń, jakich doznała podczas gwałtu wężem i wlewaniu w nią wody pod ciśnieniem. W międzyczasie pojawiła się Ludmiła i zabrała się za gotowanie mięsa z Anastazji. Podała chyba zupę. Ola, która się ocknęła, miała zjeść z nimi i nie wiedziała, co jej podano. Ale Sasza uznał to za dobry pomysł i po kilku kęsach oznajmił jej, że wciąga właśnie zupę z Anastazji. Dziewczynka zwymiotowała wszystko i płakała okrutnie. Wiecie co, nie wiem, czy którakolwiek ze spraw, jakie opowiadałam, była aż tak pojebana poważnie. Opowiadał to tak, jakby to był zwykły niedzielny obiadek. Ot tak sobie siedzieliśmy i jedliśmy mięsko z dziewczynki, którą zamordowałem, a co? Ale jej męka nie miała już trwać długo. Za 2 dni wszystko miało się skończyć i przyjść wybawienie. Choć nie wiem, czy można to tak nazwać, ale jakby nie patrzeć, jej męka dobiegła końca. Ola sama czuła, że koniec jest bliski, choć nie wiedziała, w jaki sposób ostatnia scena dramatu się rozegra. Sasza przyznał, że podjął decyzję o pozbyciu się dziewczynki, ponieważ wpadła w odrętwienie. Nie reagowała zupełnie na nic. Nie bała się, nie płakała, tylko siedziała i patrzyła w przestrzeń. To go wkurzało. Więc w dniu, kiedy zapukano do jego drzwi, jeszcze nie wiedząc, że to był kres wszystkiego, zamierzał się jej pozbyć. Ola siedziała na kanapie, a on podszedł i złapał ją za ręce. Chciał zaprowadzić dziewczynkę do łazienki i dobić ją,
ale ona jakimś cudem heroicznym zrywem kopnęła go z całych sił, aż poleciał na drugi koniec pokoju. Wstał, wściekły jak osa i rzucił się na Olę. W ręce błysnął nóż. To wtedy zadał jej kilka ran w brzuch, przypieczętowując jej los. Może gdyby tego nie zrobił, jednak przeżyłaby? No właśnie, co by było gdyby? Tego się już nie dowiemy, bo Oleńka umarła zaledwie 2 dni później. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Walenie w drzwi, chaos, ucieczka, pościg, aresztowanie i wracamy do pokoju przesłuchań, w którym potwór dokonał swojej spowiedzi. Każdy wiedział, że będzie to bardzo ciężki i długi proces, choć liczono na to, że i jednak Spiesivciew po prostu przyzna się do wszystkiego jeszcze raz i będzie po ptokach. Ale oczywiście on wszystkiego się wyparł, więc rozpoczęto drogę przez to błoto. Siedział w więzieniu już od roku. W międzyczasie nie tylko składał zeznania, o których było w poprzednim odcinku, ale przede wszystkim przechodził bardzo długie i szczegółowe badania psychiatryczne. Trzeba było zajrzeć do mózgu tego typa i przede wszystkim sprawdzić, czy proces może się odbyć. Co do diagnozy, to pogadamy o tym później. Ale na razie kwestia podstawowa pod względem procesowym. Czy był poczytalny podczas popełnienia tych wszystkich czynów? Odpowiedź brzmiała nie i dupa. Wszyscy byli przekonani, że odpowie za swoje zbrodnie, a tu wszystko skończyło się zanim się zaczęło. Został wysłany do Instytutu imienia Serbskiego w Moskwie i tam spędził kilka miesięcy, podczas których był przebadany wzdłuż i wszerz. Krótka diagnoza: całkowita niepoczytalność w wyniku schizofrenii paranoidalnej w połączeniu z ciężkim sadyzmem i zaburzeniami osobowości. Rozmontujmy to trochę bardziej. Sam Spiesivciew nigdy nie widział niczego złego w tym, co robił, choć niejednokrotnie powtarzał, że w sumie sam był ciekaw, dlaczego porywał, torturował i zjadał swoje ofiary. Zaoferował nawet swój mózg do badania, w sensie po jego śmierci, żeby ktoś go zabrał i może znalazł odpowiedzi na wszystkie pytania, bo on sam ich nie zna. Ale tak szczerze to nie uważał, że jego czyny były czymś złym. Jak sam mawiał, inni frajerzy gimnastykowali się nad zdobyciem dziewczyny, a on miał to, co chciał, bo brał, co chciał. Naturalnie coraz wracał do swoich wywodów na temat wielkiego sprzątania ulic Nowokuźniecka. Zgodnie z tym, co mówił, uważał, że młode dziewczyny odpowiedzialne były za roznoszenie chorób wenerycznych, bo faceci ich pożądali i brali do łóżka bez zastanowienia. I nie, to nie oni byli winni, że chcieli się zabawić. W końcu od tego te dziewczyny były. Sasza usprawiedliwiał swoje tezy tym, że dziewczynki ubierały się jak rozpustnice, więc same się o to prosiły. Ukochany argument z dupy. Ale że były brudne, to podawały syfa dalej i tak się kręciło. Tylko że w drugim zdaniu w sumie zaprzeczał sam sobie, co również było bardzo charakterystyczne dla Saszy. Bo mówił o tym, że wybierał sobie najładniejsze i nietknięte dziewczynki. Uczył je, jak sprawić mu przyjemności. Twierdził, że na pewno wyśmienicie się z nim bawiły, ale z drugiej strony mówił, że nie sprawiał im bólu podczas seksu i nie obchodziło go to, czy jest im dobrze. Pomieszanie z poplątaniem, ale kopę w bani to on miał potężną. Czyli sąd nie mógł postąpić inaczej, tylko skierować go na przymusowe leczenie do Wołgogrodzkiej Kliniki Psychiatrycznej we wsi Dworjańskoje. Nie określono czasu, jaki ma tam spędzić. W sumie w praktyce oznaczało to dożywocie w takim zakładzie. I teoretycznie można było spać spokojnie, ale to nie był koniec batalii sądowej w tej sprawie. Ze względu na fakt, że podejrzewany był o znacznie więcej zbrodni, a zdołano mu udowodnić początkowo tylko 4, należało wznowić sprawę, jak tylko udało się zdobyć kolejne dowody. W pierwszej fazie procesu nie było wystarczających środków na bardzo kosztowne jeszcze wtedy badania DNA, więc zaprzestano kolejnych. Uznano, że jego zeznania oraz potwierdzone 4 ofiary są wystarczające do uzyskania wyroku skazującego. Ale opinia publiczna oraz rodziny ofiar nie chciały dać za wygraną. Myślę, że zdecydowanie przyczyniło się do tego głośne nagranie z przesłuchania Olgi Galcewej, które zostało opublikowane. To naprawdę zdruzgotało ludzi.
Dlatego wznowiono czynności procesowe w 2016 roku, podczas których zidentyfikowano kolejnych kilka ofiar, a ostatecznie w 2024 potwierdzono, że zamordował 15 osób, a sąd podtrzymał decyzję o jego pobycie w zakładzie. Czy to koniec? Ciężko stwierdzić, może jeszcze będzie kolejny zryw, ale na ten moment nie ma o tym żadnych wiadomości, że planuje się powrót do sprawy. Ludmiła Jakowlewna Spiesiwcewa również poniosła karę. Sąd skazał ją na 13 lat więzienia. Została uznana za winną współudziału w 3 morderstwach. Siostra Saszy, Nadzieżda Spiesiwciewna, została uniewinniona, chociaż była obecna w mieszkaniu, gdy jej brat brutalnie mordował dziewczyny. A pamiętacie jeszcze ojca Saszy, Mikołaja? Tak, ten karaluch nadal żył w 1996 roku. Istnieje rzadki niemiecki film telewizyjny o Spiesivciewie i jest tam jeden fragment, który dotyczył jego ojca. Widać na nim brodatego starca w gumowych butach, sięgających do kolan, z papierosem w ustach. Powiedział, że nie chce słyszeć nic o swojej byłej rodzinie, nie chce rozmawiać z dziennikarzami ani udzielać jakichkolwiek komentarzy. Najprawdopodobniej słyszał o tym, co zrobił jego syn, ale kompletnie nie poczuwał się do żadnej odpowiedzialności za swój wkład w to piekło. No dobra. Aleksandr Spiesiwciew został wyeliminowany, ale nadal w powietrzu wisiało pytanie, dlaczego? Ludzie dążą do zrozumienia, żeby jakoś uporać się z tym, czego doświadczyli. I w tym przypadku nie było inaczej, bo po takiej dawce flaków, krwi i śmierci trzeba było to jakoś ogarnąć, żeby zostawić wszystko za sobą i już do tego nie wracać. Dlatego sprawa rzeźnika z Nowokuźniecka była ciągle analizowana. Nie mówię tu o osobach takich jak ja, które są jak ciekawskie kotki i zgłębiają temat, ale o specjalistach, którzy głęboko analizowali jego przypadek. Powstało wiele opracowań na ten temat, studiów przypadku, które są bardzo istotne pod kątem analizowania podobnych przypadków. Jednym z najbardziej znanych specjalistów zajmujących się Aleksandrem Spiesiwciewem jest Juri Mironowicz Antonian, bardzo znany rosyjski prawnik i profesor kryminologii ormiańskiego pochodzenia. Jest on uznawany za jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie psychologii kryminalnej i profilowania sprawców przestępstw w Europie Wschodniej. Taki rosyjski mindhunter. Jego analiza była bardzo dokładna. I nie mówię, że to sprawi, że możemy zrozumieć, dlaczego do tego wszystkiego doszło, ale myślę, że zaspokaja ona najzwyklejszą ludzką ciekawość, przynajmniej moją. Zgodnie z jego analizą, centrum wszystkiego był bez zaskoczeń. Sasza i jego osobowość. Sklasyfikował go jako przestępcę o charakterze seksualnym, co według Antoniana jest szczególną kategorią przestępców. A co łączy według profesora tych ludzi? Przede wszystkim to, że są niezwykle wrażliwi na wszelkie zniewagi i przykrości, które są im osobiście wyrządzane. Są skrajnie zranieni, ale nie absolutnie niewrażliwi na cierpienie i mękę innych. To odróżnia ich nawet od morderców. Generalnie wiele morderstw dokonuje się pod wpływem chwili, w gwałtownym uniesieniu, ulotnej sytuacji, która jest naładowana emocjonalnie. Decyzja jest często podejmowana w odpowiedzi na obelgi, upokorzenia i tam podobne. Natomiast maniacy seksualni działają powoli, czasem metodycznie. Myślą z wyprzedzeniem o tym, co zrobią, planują swoje działania, przygotowują się do nich i zacierają ślady. A to, co jest równie ważne i bardzo charakterystyczne, to fakt, że większość z nich jest nieudolna seksualnie. Na przykład Chikatilo był impotentem w życiu codziennym, a Gołowkin w czasie, kiedy mordował albo przynajmniej zaczynał, był dziewicą czy prawiczkiem, jak to tam się mówi. Więc na zewnątrz byli obiektywnie normalnymi mężczyznami, ale wewnątrz czuli się słabi. Jak nasz Saszka, który miał niesamowicie niską samoocenę. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o ogólną charakterystykę. Tylko że sprawa Spiesiwciewa różniła się od większości, ponieważ przede wszystkim Sasza nie działał sam, a sprawców było 3. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę orzeczenia sądu i wyroków. Patrzymy na to z czysto psychologicznego punktu widzenia.
Taka sytuacja jest wyjątkowo rzadko spotykana. Mamy syna, któremu pomagała matka i siostra. Sam Spiesivciew idealnie pasuje do opisu zabójcy seksualnego. Był nieudacznikiem seksualnym, samotnikiem, ale sprawiał wrażenia, że to wyobcowanie wcale nie sprawiało mu radości czy przyjemności. W wynaturzony sposób szukał towarzystwa. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że stał się taki nie na własne życzenie. Przecież jego rodzina była totalnymi odludkami, całkowicie zamkniętymi na świat i na innych ludzi. Był niedostosowany, a to pociągało za sobą lawinę zdarzeń. Spiesivciew całe życie czuł się upokorzony. Czuł, że został potraktowany niesprawiedliwie, chociaż nie potrafił odpowiedzieć, kto go oszukał, kto go obraził. Dlatego popełniał przestępstwa. Chciał ukarać odpowiedzialnych za jego niepowodzenia i każdy, nieważne kto to był, musiał taką karę ponieść. Ale większość jego motywów kręciła się wokół zaspokojenia seksualnego. Zgodnie z diagnozą, jaką postawiono podczas licznych badań psychiatrycznych, uznano, że miał szereg zaburzeń, w tym erekcji. O ile dobrze zrozumiałam, był impotentem i nie mógł utrzymywać normalnych stosunków seksualnych z kobietami. Jeden z jego pierwszych romansów z Żenią Guselnikową zakończył się katastrofą. Niby wszystko wyglądało, jakby było idealnie, a tu zakończenie z przytupem. Specjaliści podejrzewają, że kiedy mieli pozbyć się swoich wianuszków, konar nie zapłonął i to sprawiło, że Sasza się wkurzył i spuścił w ciry Żeni. Bo przecież w sumie jego wybuch i atak na nią, który zakończył się jej pobytem w szpitalu, pojawiły się nagle i bez ostrzeżenia. On się do tego nie odniósł, ale taka wersja jest bardzo prawdopodobna. Później stała się jego pierwszą ofiarą i jak u wielu innych maniaków seksualnych obwiniał on swoją ofiarę za swoje niepowodzenie. Ale dynamika między nim a jego matką i siostrą była zupełnie inna. Jako mężczyzna nienawidzący kobiet, o dziwo nie krzywdził tych dwóch w standardowy dla siebie sposób, choć widać w nim nienawiść i brak szacunku, zwłaszcza podczas jego konfrontacji z prokuratorem, czyli w czasie, kiedy razem z Ludmiłą składał wyjaśnienia. Nie miał za grosz ciepłych uczuć do matki. Jego język ciała i słowa wskazywały, że obwiniał matkę za wszystko, co złe w jego życiu. Według niego była odpowiedzialna za wszystkie jego nieszczęścia. Nic, co ona dla niego robiła, całe życie nie zmieniło jego wizji na świat i na kobiety, a ona była tylko babą, może nie była dla niego obiektem seksualnym, podobnie jak Nadia, ale i takich nie szanował. Nawet ich w sumie nie lubił, czemu dał niejednokrotnie wyraz. I tu powstaje główne pytanie. Dlaczego cała rodzina brała udział w przestępstwach, a nie tylko on? Nie ma informacji na temat motywów Nadzieżdy. Nigdy nie wypowiedziała się w tej kwestii, ani nie przeprowadzono z nią żadnych badań psychiatrycznych, więc jedyne, co można ewentualnie omówić, to udział Ludmiły. Założenie jest takie, że matka pomagała Saszy przez cały czas i była we wszystko wtajemniczona od samego początku. Kierowało nią poczucie winy wobec syna. Nieświadomie czuła lub przewidywała, że te nieszczęścia, które przytrafiły się jej synowi w dzieciństwie, a które doprowadziły nawet do jego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, są z nią powiązane. Pomagała mu więc na wszelkie możliwe sposoby. Czuła, że jest odpowiedzialna za wszystko. Po rozstaniu z mężem była jedyną osobą, która mogła zaopiekować się dziećmi i starała się im to wynagrodzić na wszystkie możliwe sposoby. Dzieci były małe. Nie mogła zapewnić im tyle, ile chciała, plus trauma, jaką zgotował im Mikołaj. Dlatego zamknęła się na świat zewnętrzny. Ta rodzina żyła w całkowitej izolacji od świata jeszcze przed popełnieniem przestępstw i wszystko tam kipiało. Ta izolacja bardzo ich do siebie zbliżyła. Cały świat leżał poza granicami ich rodziny. Ludmiłę napędzało poczucie winy, a Aleksandra roszczeniowość i niska samoocena. Kolejną ważną kwestią było to, że kradli. W sensie Sasza kradł jako nastolatek, a Ludmiła o tym wiedziała i nie reagowała. Mieli wspólną tajemnicę, która ich łączyła. To coraz mocniej zacieśniało między nimi nić porozumienia, gdzie w bardzo destrukcyjny sposób byli zależni od siebie.
Dość ciekawe było również to, że u Spiesivciewa stwierdzono pewnego rodzaju niedorozwój, no może bardziej takie lekkie opóźnienie. Niestety nie znalazłam jasnej odpowiedzi, ale tłumaczenie z języka rosyjskiego też nie rozwiało moich wątpliwości, ale wiele wskazywało, że posiadał pewnego rodzaju niedostatki intelektualne. Było to bardzo widoczne podczas przesłuchania prokuratorskiego, podczas którego wielokrotnie Sasza nie rozumiał pytań, jakie były mu zadawane. Nie odpowiadał zupełnie bądź mówił nie na temat. Początkowo brano to za jego próbę wkurzenia wszystkich zebranych, ale z czasem domyślono się, że nie czaił bazy najzwyczajniej w świecie. Więc później zadawano mu bardzo krótkie i proste pytania. Podobnie zachowywała się Ludmiła, więc może upośledzenie było obecne w tej rodzinie pokoleniowo? Ciężko stwierdzić, ale mogło mieć to wpływ na jego postępowanie. Istnieje bowiem potwierdzona korelacja między przestępczością a ilorazem inteligencji. Teoria samokontroli, często nazywana ogólną teorią przestępczości, opracowana przez Michaela Gottfredsona i Travisa Hirschiego w 1990 roku, stawia tezę, że główną przyczyną zaburzeń przestępczych jest niskie poczucie samokontroli. W tym ujęciu iloraz inteligencji nie jest bezpośrednim źródłem przestępczości, lecz czynnikiem powiązanym z tą samą cechą bazową, czyli umiejętnością planowania i powstrzymywania impulsów. Gottfredson i Hirschi zauważyli, że osoby o niskiej samokontroli oraz osoby z niższym IQ wykazują bardzo podobne wzorce zachowań. Po pierwsze, są zorientowane na tu i teraz. Osoby o niskiej samokontroli szukają natychmiastowej gratyfikacji i nie wybiegają myślą w przyszłość. Niższe IQ ogranicza zdolność do długoterminowego przewidywania konsekwencji, np. kary więzienia czy utraty reputacji. Po drugie, niska tolerancja na frustrację. Problem z rozwiązywaniem złożonych zadań, zarówno intelektualnych, jak i życiowych, prowadzi do szybkiego wybuchu agresji lub sięgania po proste, impulsywne rozwiązania, w tym przemoc. Po trzecie, brak orientacji na długofalowe cele. Zarówno niska samokontrola, jak i trudności w nauce z powodu niższego IQ utrudniają osiąganie sukcesów w edukacji i pracy, co zwiększa pokusę sięgania po nielegalne skróty. Teoria wykazuje, że kluczowe dla rozwoju samokontroli jest wczesne dzieciństwo, tak do około 8-10 roku życia oraz postawy rodziców. Samokontrola kształtuje się wtedy, gdy opiekunowie monitorują zachowanie dziecka, zauważają zachowania nieprawidłowe lub agresywne oraz konsekwentnie i właściwie na nie reagują, na przykład karcą lub korygują je. Jeśli ten proces zawiedzie, poziom samokontroli utrwala się i pozostaje względnie stały przez resztę życia. Wedle tej teorii wysokie IQ może ułatwić naukową i zawodową ścieżkę, ale sama wysoka inteligencja nie powstrzyma człowieka przed przestępstwem, jeśli w dzieciństwie nie kształcił on samokontroli. Przestępstwa z użyciem przemocy są z reguły impulsywne, słabo zaplanowane i przynoszą znikome korzyści długofalowe. Teoria Gottfredsona i Hirschiego doskonale tłumaczy, dlaczego dochodzi do brutalnych czynów. Są one podręcznikowym przejawem skrajnego braku samokontroli w danej chwili, gdzie poziom IQ schodzi na dalszy plan. Czy Spiesivciew wpisywał się w tę teorię? Zdecydowanie tak. Jak wspomniałam, wykazywał się małym zrozumieniem tego, co do niego się mówi. Używał bardzo prostego języka, w szkole zawrotnej kariery też nie zrobił, więc coś tam mu pod kopułą nie stykało. A to mogło mieć, zgodnie z teorią, wpływ na jego zdrowie i zachowanie. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, która była w sumie dość istotna, ale w trakcie procesu i omawiania sprawy jest trochę pomijana. Ale psychiatrzy spróbowali jej nadać jednak większą wagę. Mianowicie chodzi o chłopców, których de facto również mordował. On sam wypowiadał się głównie na temat dziewcząt. Cały świat również się na tym zafiksował. Też wspominając tylko o seksualnych morderstwach Spiecivciewa, ale nie można zapomnieć też, że chłopcy mieli nieszczęście stanąć na jego drodze.
Mówił o tym sam Sasza, choć w toku przesłuchań zaprzestał powracania do tego tematu. Dowody również potwierdzają, że było kilka ofiar płci męskiej. Dlaczego więc mordował również chłopców? Zgodnie z interpretacją psychiatrów oraz słów profesora Antoniana, te zabójstwa symbolizowało jego wypisanie się z tego świata. Wiecie, o co mi chodzi. Za każdym razem, kiedy odbierał życie jakiemuś chłopcu, to tak jakby sam siebie zabijał. Było to spowodowane jego tragicznym dzieciństwem i faktem, że nie poradził sobie ze swoimi traumami i w taki sposób wyrywał z siebie właśnie te traumy. Nie wiem, co o tym myśleć. Mam wrażenie, że to mocno naciągane, ale ekspertem nie jestem. Może i tak było. Mądre głowy tak to zinterpretowały, to tak wam przekazuję. Natomiast co do kanibalizmu, to już za mocno się nie wypowiedzieli. No ale to akurat byłoby ciekawe. Ale wydaje mi się, i to jest moja interpretacja, że to był wyraz ostatecznej kontroli i posiadania. A przecież to nim kierowało kontrola. Więc jak inaczej zakończyć niż posiąść swoją ofiarę w pełni, ale to już zostawiam jako pytanie otwarte. Jak wy myślicie? Po procesie nadeszły lata 2000. Nowokuźnieck, podobnie jak wiele miast w kraju, zaczął być zalewany nowymi inwestycjami, centrami handlowymi. Ludzie się zmienili, czasy się zmieniły, ale mieszkanie numer 357 w budynku numer 53 przy Prospekcie Pionierskim nie. Stęchły zapach zwłok wniknął w meble, a zaschnięte krople krwi już wyblakły. Ale sąsiedzi nigdy nie zapomnieli tego, co się tam wydarzyło. A co się stało z głównymi postaciami tego spektaklu? Ludmiła Spiesiwciewa została zwolniona z więzienia w 2008 roku i zamieszkała z córką w pobliżu miasta Osinik w obwodzie kemerowskim. Co ciekawe, w 2013 roku zostały zauważone przy wejściu do budynku przy Prospekcie Pionierskim 53. Spiesiwciewa przyjechała odebrać rzeczy z mieszkania. Choć nie wiem, co tam jeszcze mogło być, co mogłoby jej być potrzebne. Ludmiła Jakowlewna jest już teraz w podeszłym wieku. Do 2013 roku mieszkanie Spiesiwciewa było zamknięte na klucz, ale potem jak kobiety zabrały stamtąd resztę swoich rzeczy, pozostawiły je otwarte i teraz każdy może tam wejść, jeśli tylko chce. YouTube jest pełen filmów z różnych lat, na których ludzie urządzają urbex w tym przygnębiającym miejscu. Chodzą po zagraconych pokojach i pokazują im, co zostało z męki tych wszystkich dzieci. Na nagraniach nadal widać ślady zaschniętej krwi. I choć to jest uciążliwe, ludzie odpowiedzialni za to mieszkanie przestali z tym walczyć, bo to nie ma najmniejszego sensu. Sam Aleksandr Spiesiwciew nadal przebywa w szpitalu psychiatrycznym w obwodzie wołgogradzkim. Jest to jeden z największych zakładów dla morderców, złodziei i innych przestępców, którzy zostali uznani za niepoczytalnych w momencie popełnienia przestępstwa. W sieci można znaleźć kilka informacji na temat tego miejsca. Między innymi, że placówka oferuje dobre jedzenie, lokalne koncerty i wydarzenia, w których uczestniczą sami pacjenci. Zespoły muzyczne i teatralne. Jest tego mnóstwo. Każdy otrzymuje nawet kieszonkowe na swoje potrzeby. Zajmują się działalnością twórczą i rękodziełem, które sprzedają na lokalnych targach i w niektórych sklepach. To miejsce nie jest w żadnym wypadku więzieniem, a placówką leczniczą. Każdy jest tam pacjentem i przechodzi terapię. Leczenie trwa średnio około 3-4 lata, ale choć przypadek Spiesiwciewa jest pod wieloma względami inny niż pozostałe, nie ma dla niego jakichś specjalnych warunków i jest traktowany dokładnie tak samo jak pozostali pacjenci. Więc koniec końców po tym całym złu, które wyrządził, skończył nie najgorzej. Choć raczej nigdy nie opuścił murów zakładu. Ale czy to dla niego coś złego? Całe życie przecież był izolowany, więc to w sumie żadna kara. Ma wszystko podstawione pod ryj, jak kiedyś. Telewizja, dach nad głową. Czy tylko mi to brzmi, jakby po prostu zmienił adres zamieszkania i nic się w jego życiu za bardzo nie zmieniło? No może tylko, że dieta inna i nie ma pod ręką małych dziewczynek do gwałcenia i mordowania.
Jak już wspomniałam, w 2024 roku sprawa z Piesowciewa nabrała nowego rozpędu. Biegli i kryminalistycy potwierdzili 11 kolejnych ofiar maniaka. Znaleziono ich szczątki, ale nie zidentyfikowano ich. Łącznie było ich teraz 15. Teraz podjęto próbę identyfikacji wszystkich nowych szczątków, a z pomocą najnowszych technik badania DNA bardzo możliwe, że to kiedyś się uda i poznamy wszystkie nazwiska ofiar z Piesowciewa. Do tej pory przeprowadzono ponad 300 badań porównawczych, ale jeszcze nie opublikowano żadnych nowych informacji. Badania odbywają się w Biurze Ekspertyz Sądowo-Medycznych obwodu kemerowskiego. Śledczym udało się również znaleźć żyjącą ofiarę z Piesowciewa, choć o tym wątku było raczej cicho. Do jego porwania doszło latem 1996 roku. Zgodnie ze słowami chłopca, uciekł on z domu, ponieważ jego rodzice nadużywali alkoholu i nie czuł się tam bezpiecznie. Siedział na klatce schodowej bez celu, kiedy podszedł do niego mężczyzna z wąsem i powiedział, że mu pomoże. Da mu jeść i się nim zaopiekuje. Chłopiec się zgodził i poszedł z nim z własnej woli. Pojechali więc windą na najwyższe piętro i według ofiary po wejściu do mieszkania od razu zauważył, że było tam więcej dzieciaków. Ale zanim zdążył o cokolwiek zapytać, mężczyzna zaatakował. Później nastąpiło piekło. Tortury nie miały końca. Nie tylko był bity, ale również głodzony. Mężczyzna nie dawał mu również spać. Chłopiec cudem uciekł, choć nie znalazłam informacji, w jakich okolicznościach to się stało, ale przeżył. Nie zgłosił jednak zdarzenia milicji, ponieważ obawiał się, że nikt mu nie uwierzy. Strasznie smutny, bo został sam z tym wszystkim. Kiedy sprawa eksplodowała, nie miał za bardzo możliwości dostać się do odpowiednich osób. Sprawa wypłynęła dopiero w 2016 roku, gdy wznowiono śledztwo pod kątem nowych ofiar. Przy okazji ponownych czynności prawnych w 2024 roku do śledczych zgłosiła się również córka jednej z ofiar z Piesowciewa, która wniosła przeciwko niemu pozew o odszkodowanie za szkody moralne. Spiesivciew zabił jej matkę, kiedy dziewczynka miała zaledwie rok. Uważa, że kanibal był w pełni świadomy swoich czynów i jedynie udaje chorobę psychiczną. Co dalej z tym pozwem, niestety nie wiem, ale to również ważna informacja, potwierdzająca, że na swoje ofiary wybierał nie tylko dzieci. Zajmijmy się więc analizą osób, które tworzyły to piekło. Rodzina z Piesowciewów wydawała się na pozór funkcjonować w społeczeństwie. Niby była obecna, wchodzili w interakcje z otaczającym ją światem, choć tworzyła własną urojeniową koncepcję rzeczywistości, w której wszyscy wokół są wrogami. A taki sposób myślenia wpływał na każdy aspekt życia tej rodziny. Sam fakt, że kobiety w tej rodzinie chodziły do pracy, świadczył o tym, że w pewnym sensie byli zsocjalizowani, ale i tak potrafili doskonale ukrywać swoją drugą mroczną stronę. Przede wszystkim siostra Spiecівцева Nadzieżda była dość dobrze zintegrowana z ludźmi w jej otoczeniu. Odnosiła sukcesy w pracy i w życiu prywatnym, choć sposób, w jaki zdobywała punkty, można uznać za dość kontrowersyjny. Więc jak to możliwe, że brała udział w tym wszystkim? Jako osoba, która teoretycznie najluźniej związana była z tym wszystkim. Przecież w każdej chwili mogła powiedzieć nie, odwrócić się i kompletnie odciąć się od tego szaleństwa. Ona miała swoje życie, jakie by nie było, a mimo wszystko trzymała ją jakaś niewidzialna nić, której przeciąć nie mogła. Może i nie wynosiła ciał z matką, ale była świadkiem potworności, jakie tam zachodziły. A jej pozycja w świecie prawniczym pozwoliła przecież na wspomaganie działalności brata w inny sposób. Z pełną premedytacją sądowała przecież śledztwa w sprawie maniaka i dawała wskazówki, jak uniknąć złapania. To jest również złe, tak samo jak mordowanie, bo dawała tym samym czas bratu na kolejne obrzydliwe rzeczy. I jak to można wytłumaczyć? To nie jest krycie braciaka, który zbił szybę u sąsiadki. To jest potwór przez wielkie P. Flaki walały się po całym mieszkaniu. I to nie było przez to, że ktoś dostał z liścia. Tam była rzeźnia, nie do pomyślenia. A ona dokładała swoje do tego, żeby męka tych dzieci trwała dłużej. Ale z drugiej strony, jak miała inaczej postąpić, skoro całe życie była wychowywana
wręcz w sekciarski sposób przez matkę, która ryła im beret, że cały świat jest przeciwko nim. A Sasza jest jak jakiś mesjasz i trzeba go chronić za wszelką cenę. Dodatkowo Ludmiła, pomimo swojego początku w nieszczęśliwym małżeństwie, była tak naprawdę despotyczną kobietą, która podporządkowała sobie córkę w pełni i wmawiała jej, że krycie potworka Saszy jest jej świętym obowiązkiem. Dodatkowo Nadia bała się brata. Był skrajnym, nieprzewidywalnym sadystą, a sprzeciwienie się mu wiązało się z karą i to zazwyczaj bardzo surową. I wiem, że pewnie podniosą się głosy, że wcale nie musiała tam przecież chodzić. Ale więzy w rodzinach opartych na przemocy są bardzo ciężkie do zerwania, zwłaszcza jeśli od dziecka było się ofiarą tej przemocy. Człowiek nie zna innego życia, a ciągnie nas do tego, co wydaje nam się bezpieczne, nawet jeśli nie jest to dla nas dobre. Nie bez powodu mówi się, że lepszy diabeł, którego znamy, niż nowy, czy jakoś tak. No a wisienką na torcie było to, że jeśli wychowywano cię w środowisku pełnym przemocy, ona powszechnieje. Niestety, ale pokłady empatii stają się naprawdę niskie, więc zapewne cierpienie ofiar przetrzymywanych w mieszkaniu 357 nie wzbudzało w niej żadnej reakcji emocjonalnej. Choć może to wyglądało, że Nadia szybko zeszła z radaru śledczych, wcale tak nie było. Była przecież aresztowana, a później przesłuchana, tylko że w kontekście całej zbrodni i czynów Saszy zeszła ona trochę w cień i była tylko tłem dla sprawy. A z czasem przestano o niej wspominać w materiałach poświęconych tej sprawie. Dlatego sporo osób nawet nie wiedziało, że Aleksandr miał siostrę, która brała w tym wszystkim udział. I tak, przyznaję się bez bicia, że ja byłam jedną z nich. A myślałam, że znam tą sprawę, bo obejrzałam Kryminalną Rosję albo wysłuchałam kilka podcastów. Ale nic to, naprawiamy to teraz. Ale co z badaniami Nadii? W przeciwieństwie do Aleksandra, u którego zdiagnozowano ciężką schizofrenię i uznano go za niepoczytalnego, Nadia została uznana za w pełni poczytalną, choć jej badania były naprawdę krótkie i pobieżne. Psychiatrzy podkreślali, że Nadia doskonale rozumiała, iż jej brat dokonuje morderstw i tortur oraz wiedziała, że czyn ten jest zbrodnią i złem. Nie działała pod wpływem urojeń ani omamów. Biegli zdiagnozowali u niej cech osobowości zależnej i głęboko zdemoralizowanej, ale bez cech psychozy. Pomagała bratu z wygodnictwa, strachu i wyuczonej uległości wobec matki, a nie z powodu choroby psychicznej. Nadia uniknęła surowego wyroku za same zabójstwa, głównie z przyczyn formalno-dowodowych. Trudno było jednoznacznie udowodnić jej bezpośredni udział w samym uśmiercaniu ofiar. Jednak w ocenach psychiatrów i kryminologów pozostała przykładem całkowitej deformacji psychicznej wynikającej z życia w patologicznym systemie rodzinnym. Tutaj mała dygresja ode mnie. Ponieważ wcześniej powiedziałam, że ona nie przeszła żadnych badań, ale te badania, te wyniki i te analizy powstały głównie na podstawie właśnie analizy dowodów przez specjalistów już po sprawie oraz przeprowadzono z nią rozmowę, przeprowadził z nią dokładnie lekarz psychiatra rozmowę, który pobieżnie określił, czy jest ona w danym momencie poczytalna. Natomiast całość została przeanalizowana już po sprawie. Ale myślę, że aby zrozumieć, co tu się odwaliło, musimy sięgnąć głębiej. Dalej wstecz. Bo Nadia, a nawet Sasza i Ludmiła nie stali się tacy od tak. Ktoś miał na nich wielki wpływ i wyzwolił tę reakcję łańcuchową. Czyli Mikołaj Spiesivciew, siewca terroru we własnej osobie. Choć opuścił rodzinę lata przed wydarzeniami z 1996 roku, to jego obecność w tym wszystkim jest niezaprzeczalna. To musi wybrzmieć, bo większość ludzi skupia się tylko i wyłącznie na winie Ludmiły, że to ona dopuściła do wszystkiego, ona wykarmiła na własnej piersi potwora i tak dalej. Ale czy to rzeczywiście słuszna teza? Czy tylko ona była odpowiedzialna za wszystko? Myślę, że nie. Mikołaj był człowiekiem zepsutym do szpiku kości. Nie ma żadnych informacji, że kiedyś było inaczej. Owszem, poznajemy go już jako alkoholika z Wyrola, ale
Alkohol wyzwala większość zła, który już gdzieś tam siedzi, więc myślę, że można założyć, że jednak dobry chłopak z niego to nie był nigdy. Choć sam uważał, że nie miał z tym nic wspólnego, bo jego tam nie było. On w to wierzył, ale my wiemy, że gdyby on nie pchnął tego domina, to zapewne nie doszłoby aż do tak wielkich zbrodni. Nie twierdzę, że Aleksander by nigdy nikogo nie skrzywdził, ale w normalnej, kochającej rodzinie wyłapano by jego chorobę zapewne wcześniej, udzielono by mu pomocy, a tyle żyć nie zostałoby odebranych. I wierzę w to szczerze. Mikołaj z Piesywciew, jak wspomniałam, w ogóle nie czuł się winny. Ten typ człowieka wszystkie swoje kompleksy, urazy i złość wyładowują tylko na słabszych, czyli na dzieciach i kobietach. Dlaczego więc Ludmiła go nie opuściła? To bardzo często zadawane pytanie. Skoro taki niedobry, to po co z nim siedzisz? Ale to nie jest proste pytanie i nie ma na nie prostej odpowiedzi. Wydaje mi się, że argument takich kobiet jest taki, że nie ma znaczenia, jaki mężczyzna by to nie był. Bije czy nie bije, ale najważniejsze, że jest, że w domu jest mężczyzna, ponieważ jej psychologiczny wzorzec norm społeczno-psychologicznych został w ten sposób wpojony, ponieważ w Związku Radzieckim to był standard. Powinien być mąż, żona i rodzina. Nieważne, że później jest szambo. Na zewnątrz rachunek się zgadza. A co z resztą? Kogo to obchodzi? I tak było w przypadku z Piesivciewów. Była rodzina, ale że pojebana to już trudno. Odhaczone. Przejdźmy teraz do matki, która jest dość interesującą postacią w tej rodzinie, ponieważ mimo patriarchalnej koncepcji rodziny, w rzeczywistości to ona była centralną, matriarchalną przywódczynią w ich małej społeczności. Bo gdyby nie ona, wiele działań Saszy nie miałoby miejsca. Jej unikalna argumentacja polegała na tym, że gdyby nie przyprowadziła mu ofiar, to on by się wyżył na niej samej. Ale przecież pierwsze ofiary Sasza przyprowadzał sobie sam, więc ten argument był trochę naciągany, bo jednak chłopak był zaradny. Więc czego to robiła? Twierdzenie, że zrobiła to wszystko dla swojego bezpieczeństwa, pokazuje nam trochę inną sytuację. Taką, że też miała w tym interes. To miała być zemsta na tym złym społeczeństwie, którego tak nienawidziła, bo w sumie to ona była induktorką urojeń. To ona cierpiała na pewną urojeniową koncepcję świata i wpajała ją u swoich dzieci, bo przecież była centralną postacią. Upośledzała tym społeczną zaradność syna, ale córki też. Profesor Antonian podkreślił bardzo ważną kwestię. Cała jej koncepcja na wychowanie dzieci była spuścizną traumy po byłym mężu, który dla niej stał się odbiciem całego społeczeństwa. A kiedy opuścił rodzinę, ona szczelnie zamknęła drzwi do tego społeczeństwa. Dyktowała warunki i zachowywała się jak przywódca sekty, który zawodowo ryje beret swoim wyznawcom, a w tym przypadku swoim dzieciom. Pamiętacie Eda Gina i jego mamuśkę Augustę? Nie muszę chyba nic dodawać. Tu również słowa matki były długoświętością, trochę jak Pismo Święte. A ona ciągle powtarzała, jak świat zewnętrzny jest zepsuty, kobiety upadłe i inne pierdy. A Sasza chłonął to jak gąbka wodę, napędzany wspomnieniami ojca potwora, który bił i gwałcił, jakby to była norma. Ale przede wszystkim Ludmiła chroniła siebie. Kochała siebie, swój poziom poczucia własnej wartości. Widać to, gdy naprawdę przyjrzymy się jej przesłuchaniom. Bez mrugnięcia okiem wrzuciła ukochanego syna pod nadjeżdżający pociąg, twierdząc, że przecież ona tylko robiła, co on jej kazał, bo inaczej by ją krzywdził. Tu jakoś nie miała żadnych skrupułów, żeby przestać go chronić. Czy była ona chora psychicznie? Nie wiemy. Jej raport nie został ujawniony. Ja opieram się na słowach profesora, który na podstawie akt sprawy i swojego doświadczenia ocenił jej zachowanie jako raczej zaburzenie osobowości, a nie chorobę psychiczną, tak jak było w przypadku Saszy. I na koniec on, czyli zgniłe jajo we własnej osobie, Aleksandr Spiesiwciew. Idealne, lustrzane odbicie zwyrodniałego ojca i despotycznej matki. Wynik dziwacznego połączenia dwojga wysoce dysfunkcyjnych ludzi. Lata zaniedbań, przemocy i rozpieszczania skumulowały się w radioaktywne gówno. On zawsze był pieszczony.
Chroniony przed wszelkimi konsekwencjami, bo matka z wielką japą zaraz broniła go, niezależnie o co był oskarżony. A to prowadzi przecież do tego, że dziecko pozbawione granic jako dorosły niszczy wszystko na swojej drodze. Plus plugawe zagrywki ojca i mamy przepis na psychola, który ma ego większe niż słońce i nienawidzi kobiet. Na domiar złego był dość nieudolny seksualnie, a to budziło jego frustrację, która napędzała już i tak wielką nienawiść do rodzaju żeńskiego. Obwiniał kobiety o to, że mały Sasza nie dawał rady i odreagowywał niepowodzenia łóżkowe, torturując je. Spiesivciew wykazywał różne zaburzenia, na przykład próby modyfikacji swojego siura, tylko że zamiast stać się tygrysem seksu, stał się de facto inwalidą, bo stan zapalny, jaki mu się wywiązał, uszkodził jego Johnsona w stopniu znacznym. A ta nieudana próba podrasowania się doprowadziła do jeszcze większej frustracji, agresji i sadyzmu w stosunku do kobiet. Obwiniał je za swoją idiotyczną decyzję o wsadzeniu sobie kulki w pisiora, bo przecież on chciał to zrobić dla nich. Miało być im tak dobrze podczas seksu. A tu dupa. Opuchlizna, ropa i smród. Więc wina Tuska. Nie no, żart głupi. Ale rozumiecie, jak to wszystko sobie tłumaczył. Tu nie było dobrej opcji. Wszystko prowadziło do tego, że nienawidził kobiet i zamierzał je krzywdzić, niezależnie od tłumaczenia. Później był argument o oczyszczaniu ulic ze śmieci, bardzo często powtarzany, aż się zastanawiałem, czy oni chodzili na jakieś zajęcia wieczorowe dla seryjnych morderców. A to były zajęcia w stylu jak wytłumaczyć masowe mordowanie, bo można przytoczyć kilka takich ancymonów, co tak właśnie się tłumaczyli. Jeden z nich, Ryjachowski, o którym wam już opowiadałam, też przybrał taką linię ochrony. Twierdził, że wszyscy mężczyźni to sodomici i należy się ich pozbyć. Ale wróćmy do Saszki i jego odchyłów. W którymś momencie, nie wiem którym, jego całe jestestwo zaczęło kręcić się wokół seksu. Miał normalnie obsesję. Ciągle się masturbował. A w jego głowie było tylko jedno. Świadczyły o tym plakaty porozwieszane w całym mieszkaniu jak z tapeta. Wielu specjalistów podnosiło, że prawdopodobnie Aleksandr wykorzystywał swoją siostrę Nadię, aż ta uwolniła się i wyprowadziła z domu. To również mogło pchnąć go bliżej przepaści. I tak się wszystko gotowało jak kajmak, tylko że ten eksplodował i nie było słodko, tylko strasznie. Ta cała rodzina żyła w sidłach szaleństwa. Napędzała się wzajemnie. Bez jednego nie byłoby drugiego. To sprawia, że przypadek tej rodziny jest dość wyjątkowy. Nie można patrzeć na Saszę jako jedynego winowajcę. To był Dream Team z piekła rodem. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, który zasługuje na wzmiankę. Mianowicie to, jak zachowywały się służby państwowe oraz media. To bardzo często przewijający się wątek, jeśli chodzi o sprawy zza wschodniej granicy. Wszyscy wiemy o wręcz uczuleniu na informacje o wszelkich seryjnych mordercach. Niejeden działał dłużej niż powinien tylko dlatego, że nikt nie brał sprawy pod kątem serii pod uwagę. To było wręcz nie do pomyślenia, bo seryjni mordercy to był przecież wymysł zachodnich kapitalistycznych świń, zwłaszcza Amerykańców. Milicja pracowała chaotycznie, bez pomysłu i przygotowania. Szli wręcz na żywioł. A jak sama wam pokazałam w poprzednim odcinku, na porządku dziennym było niestosowanie procedur, bo ktoś był ważniejszy albo znał kogoś odpowiedniejszego. Plus wycieczki na wódeczkę to już epickie naruszenie przepisów. Gdyby zabrano się za sprawę z głową i metodycznie badano wszystkie ślady, a nie na hura rzucano się tam, gdzie coś się poruszyło, może poszłoby sprawniej. Dodatkowo nie można nie wspomnieć o tym, że sam fakt, że żadne służby nie zainteresowały się tak licznymi zaginięciami dzieci. Gdzie byli rodzice? A gdzie była szkoła? Nikt tego nie kontrolował? Nikt nie zgłaszał? Przecież Aleksandr brał pełnymi garściami, po kilkoro dzieciaków naraz. Takie rzeczy pozostawały niezauważone? A może jednak ktoś to widział, ale wybierał odwracanie wzroku? Wiem, że to jest dużo pytań i nie ma na nie odpowiedzi. Podczas walki ze wszystkim, co znalazłam w tej sprawie,
Nie widziałam ani jednej wzmianki o tym, że ktokolwiek został pociągnięty do odpowiedzialności albo że padły jakieś niewygodne pytania w tej kwestii. Kolejną cegiełkę do tej tragedii moim zdaniem dołożyły same media, bo przecież raportów na temat tej sprawy, zanim stała się bardzo ważna, nie było. Media milczały, choć ludzie szeptali, że dzieci giną i nie wracają. Gdyby dali jakiekolwiek wzmianki, to może jednak ktoś by się opamiętał i przypilnował te dzieciaki, uświadomił, że grozi im jakieś niebezpieczeństwo. I znów, to była norma w Rosji. Pamiętacie sprawę Birjukowa? Omawiałam ją na moim kanale. Media wiedziały już o niemowlakach, które ginęły z wózeczków, ale żadna gazeta nie napisała o tym, ostrzegając nieświadomych rodziców, którzy nadal parkowali wózki ze śpiącymi bąbelkami, a jakiś zbok wybierał, jakby zrywał jabłka w sadzie. Podlinkuję wam ten odcinek, jeśli jeszcze nie słuchaliście tej historii, ale jest straszna, więc ostrzegam. No i na deser lekarze i służby socjalne. To, że typ, który dwukrotnie był hospitalizowany za popełnione przestępstwa, w tym zamordowanie kogoś, wychodzi jakby nigdy nic, i to obydwa razy w sposób co najmniej kontrowersyjny. To już koniec świata. Pierwszym razem zwiał. Nikt go nie szukał, a Sasza nawet się nie ukrywał. Wrócił do mamusi i wystarczyło tylko tam podjechać i zawinąć go z powrotem. Ale nikt się nie pofatygował. A drugi raz? Nawet nie znamy prawdziwej wersji, bo tam wszyscy kłamali. Zastanawiam się, czy oni jeszcze wiedzą sami, jak się nazywają, bo to może też kłamstwo. Moim zdaniem ludzie odpowiedzialni za ten blamaż powinni być również pociągnięci do odpowiedzialności, ale oczywiście tak się nie stało. Nikt się nie przyzna przecież do niczego. Ale gdyby wszystko odbyło się w jakiś cywilizowany sposób, to Spiesivciew byłby pod opieką pracowników socjalnych, a wtedy może ktoś by zauważył, co ten typ wyczynia u siebie w domu. Może zapukaliby do sąsiadów i zadali kilka niewygodnych pytań, a ktoś by w końcu powiedział, że z mieszkania numer 357 dobiegają wrzaski, jakby ktoś kogoś mordował. I ups, niespodzianka, tam naprawdę kogoś mordują. No ale wiemy, że tak się nie stało. Nikt nie przyszedł, nikt nie pomógł, nikt nie zapytał. Na koniec zadam jeszcze jedno pytanie. Czy można było tej rodzinie pomóc? Czy można było temu zaradzić? Powstrzymać zawczasu? Na to nie znam odpowiedzi, ale jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Kochani, dziękuję wam za tę wspaniałą podróż. Powiem szczerze, że jestem wykończona tym odcinkiem, ale przede wszystkim bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście, że słuchaliście. Jestem dumna z tego opracowania. Zajęło mi to naprawdę dużo, dużo czasu, dużo energii poświęciłam i włożyłam w to mnóstwo serca. Więc jeszcze raz dziękuję, kochani. Pamiętajcie na pewno, żeby mnie zasubskrybować, polubić ten film, podbić, jeżeli macie jeszcze punkty. Udostępnić, to też bardzo mi pomaga. Wtedy algorytm wie, że treści mu się podobają i troszeczkę bardziej mnie promuje. To byłoby super, fajnie by było, gdybym gdzieś tam trafiła jeszcze do większej ilości słuchaczy. Również dziękuję wszystkim wspierającym. Dostałam kilka sugestii ostatnio w komentarzach odnośnie moich materiałów dla Was, moi drodzy wspierający, więc biorę je bardzo mocno pod uwagę i coś tam dla Was więcej zacznę tworzyć. Przede wszystkim również dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mnie na Spotify i ci, którzy mnie słuchają na Spotify'u, też dla Was wielkie dzięki i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.